Ruska Bursa naszej inicjatywy w swoich progach. Wsparcie muzeum dla tego rodzaju wydarzeń naukowych i kulturalnych nie tylko umożliwia i ułatwia ich realizację, ale również podkreśla znaczenie pamięci historycznej w życiu naszego regionu. Dzisiejsza konferencja, jak już było wspomniane, poświęcona jest 110. rocznicy uruchomienia obozu w Tallerhofie i jest częścią łemkowskich upamiętnień tej rocznicy. Internowanie Rusinów w Tallerhofie, w tym dużej części Rusinów z Rusi Łemkowskiej, a także to, co nastąpiło potem, na trwałe wpisało się w kulturową pamięć naszej społeczności. Stało się jednym z najważniejszych symboli zbiorowej pamięci Łemków, obok sławetnego Wicze z 5 grudnia 1918 roku we Florynce, które dało początek Ruskiej Narodowej Republice Łemków, którą współtworzyli m.in. właśnie Tallerhofcy. I obok kolejnych punktów zwrotnych w naszej historii, akcji Wisła i obozu pracy w Jaworznie. Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach od początku swojej działalności, to jest od 1908 roku, stawiało sobie za cel tożsamościowo-oświatową działalność i to nie zmieniło się po dziś dzień. Stąd organizacja dzisiejszej konferencji i pielęgnowanie oraz popularyzacja wiedzy o trudnych kartach przeszłości, które wciąż rezonują w tożsamości zbiorowej i jednostkowej. Obóz internowania w Tallerhofie to wydarzenie, które na trwałe wpisało się w historię Europy Środkowo-Wschodniej i w takim też szerszym ujęciu będą dzisiaj przedstawiane tematy przez naszych prelegentów, którym już teraz serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przygotowanie wystąpień. Dziękuję również Państwu, którzy zdecydowali się być częścią tej konferencji. Witam Panią Jolantę Nawalany z Biura Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Witam serdecznie przedstawiciela władz miasta Gorlice, pana Wojciecha Zapłatę, kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji. Miasto Gorlice objęło patronatem nasze dzisiejsze spotkanie. Miasto Gorlice to wyjątkowe miasto, nierozerwalnie związane z historią I światowej wojny, w tym ze słynną bitwą pod Gorlicami, która przyniosła przełom na froncie wschodnim. Dziękujemy za patronat i wyrażamy uznanie dla pomysłu zorganizowania w Gorlicach Europejskiego Muzeum I wojny światowej. Historia obozu w Tallerhofie, będącego częścią szerszego kontekstu wojennych represji, stanowi ważny element tego dziedzictwa i z pewnością znajdzie miejsce w tworzonym muzeum. Witam serdecznie pana Zbigniewa Wolanina, kustosza Muzeum Nikifora w Krynicy. Dziękujemy za przybycie. Witam duchownego księdza Grzegorza Pacana, proboszcza parafii grekokatolickiej w Rozdzielu, grecko-katolickiej w Rozdzielu. Witam serdecznie przedstawicieli mniejszości łemkowskiej, że z imienia i nazwiska wymienię pana Jana Dziubynę, właściciela i pomysłodawcę łemkowskiej Zagrody Edukacyjnej. Witam również pana Grzegorza Szarego, przedstawiciela Muzeum Ziemi Bieckiej, współorganizatora, które przygotowało zasobne w książki pakiety prezentowe dla prelegentów. Za takie również zasobne pakiety dziękujemy miastu Gorlice. Witamy serdecznie Grzegorza. I witam również wszystkich Państwa, słuchaczy tu na miejscu oraz słuchaczy online, bowiem dzisiejsze spotkanie jest na żywo transmitowane przez kanał LEM FM TV na platformie YouTube, a za realizację tej transmisji dziękujemy Gorlice TV. Konferencja Tallerhof, pierwszy obóz internowania w Europie, została sfinansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Mam nadzieję, że dzisiejsze dyskusje staną się źródłem inspiracji i refleksji, a także przyczynią się do zachowania pamięci o ofiarach Tallerhofu oraz innych podobnych wydarzeń, które ukształtowały naszą wspólnotę. Konferencja podzielona jest na 3 tematyczne panele, po 3 15-minutowe wystąpienia i po każdym wystąpieniu planujemy 5 minut na pytania od Państwa, pytania i odpowiedzi oczywiście, i będziemy starać się mocno trzymać dyscypliny czasowej. To uwaga do naszych prelegentów. Pierwszy panel otwiera wybitny historyk i znawca tematu,
Doktor habilitowany Andrzej Zięba, związany z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan profesor jest autorem licznych publikacji, w których analizuje przemiany kulturowe i historyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego wkład w rozwijanie wiedzy o społecznościach karpackich czyni go jednym z czołowych ekspertów w tej dziedzinie. Prosimy o wystąpienie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za ten przywilej otwarcia części merytorycznej, a przygotowałem na to otwarcie kilka refleksji na temat przyczyn i konsekwencji Talerhofu. Bo tak się przyjęło, że wśród tych trzech klasycznych elementów każdej analizy zjawiska historycznego, jakiegokolwiek zjawiska historycznego, a więc przyczyn, przebiegu, konsekwencji, ten pierwszy i trzeci element są zazwyczaj najbardziej dyskusyjne. Moje refleksje nad tragedią talerchowską Rusinów, Łemków, ich właśnie będą dotyczyć przyczyn i konsekwencji. Ponieważ tragedia ta spełniała co najmniej jeden definicyjny wyznacznik zjawiska ludobójczego, była ukierunkowana moim zdaniem na zniszczenie tożsamości narodowej, w takim właśnie kontekście będę ją rozpatrywał. Gdy chodzi o przyczyny wydarzeń o charakterze ludobójczym w ogóle, pojawia się zazwyczaj próba przekonania, że ofiary same sobie były winne. Niemal równoległa z Talerhofem, znacznie rozleglejsza, tragedia Ormian w Imperium Osmańskim jest przez obecną historiografię turecką tłumaczona właśnie tak, jako konsekwencja zdrady wobec państwa, które ta mniejszość zamieszkiwała poprzez sprzymierzenie się z Rosją, czyli imperium wrogim, i to w trakcie konfliktu militarnego. Tak też była przedstawiana przez polityków tureckich wtedy, bo zresztą poniekąd zgodnie z faktami, bo Ormianie tureccy tworzyli oddziały dywersyjne pracujące na rzecz Rosji jako ich wyzwolicielki, tak ją wtedy rozumieli. W przypadku Talerhofu oferowane jest podobne wyjaśnienie, mówię to w cudzysłowie. W toku zbrojnego starcia dwóch imperiów, monarchii habsburskiej i państwa rosyjskiego, doszło w Galicji głównie do tej zdrady wewnętrznej. Miała ona mieć formę rusofilstwa, w języku ówczesnej propagandy moskalofilstwa. Czy jest to wyjaśnienie zasadne, choćby w takim wymiarze, jaki miał miejsce w przypadku tureckich Ormian? Istotne jest tu zarówno określenie rzeczywistych form zjawiska nazwanego prześmiewczo moskalofilstwem, czyli stwierdzenie, czy wymiernie w sensie militarnym zagrażało walczącemu z przeciwnikiem państwu, jak i ustalenie, czy celem tych, którzy do Talerhofu doprowadzili, była neutralizacja tego hipotetycznego zagrożenia, czyli powstrzymania owej zdrady, czy też cel był inny. Mówiąc o tych, którzy do Talerhofu doprowadzili, mam na myśli nie tylko wykonawców, Austrię, ale przede wszystkim aranżerów, o czym za chwilę będę mówił. Bez wątpienia rusofilstwo jako strategia polityczna istniało, przy czym nie tylko między Rusinami galicyjskimi, ale też nawet wśród części polityków polskich. Mam tu na myśli obóz Narodowej Demokracji. Z pewnych powodów taktycznych rzeczywiście ten obóz stawiał na Rosję. Jednak ani w jednym, ani w drugim przypadku owe rusofilstwo nie przybrało form innych, jak tylko myśl polityczna, publicystyka, manifestowanie sympatii, no i nadziei adresowane wobec Rosji.
nie tylko nie powstały w Galicji żadne formy sabotażowe, żadne formacje sabotażowe, nie stwierdzono nawet istnienia jakichkolwiek innych struktur prorosyjskich, na przykład wywiadowczych. Po prostu nie było czegoś takiego jak w wypadku Ormian w Turcji. Szpiegów rosyjskich przecież szukano wtedy wśród poddanych habsburskich bardzo pilnie. Szukała nie tylko austriacka i węgierska policja, a także wywiad wojskowy, prokuratura właśnie w tamtym czasie. Szukali ich także już post factum historycy. Takich zbiorowych jakichś działań nie znaleziono, co najwyżej pojedyncze przypadki. Czym było więc to rusofilstwo, które miano wypalić do cna w Talerhofie? Wskazywano już w historiografii, że rzeczywistym impulsem do represji w Galicji w dobie I wojny światowej był tradycyjny endoetnonim, jakim określali się wówczas także Łemkowie. Ta w pewnym sensie praprzyczyna tragedii Talerhofu posłużyła sprawcom i wykonawcom przemocy do zdefiniowania grupy przeznaczonej do izolacji. Byli nią Rusini, Rusnacy, Karpatorosy, ludzie ruscy, co tłumaczono jako ludzie Rosji. Tym, którzy podejrzliwość, a nawet nienawiść do Rusinów wywoływali, nie chodziło jednak o Rosję. Chodziło o zablokowanie dążenia do zdefiniowania własnej tożsamości przez właśnie tą grupę. Choć takie dążenia jeszcze w dobie tamtej wojny zostały uznane w przestrzeni międzynarodowej za prawo narodów do samookreślenia. Organizowanie niechęci do Rusinów miało miejsce w Galicji na długo przed wybuchem Wielkiej Wojny. Sprzyjała tym działaniom manipulacyjna, tradycyjna polityka etniczna monarchii habsburskiej. Od dziesięcioleci ta monarchia stosowała przeciwstawianie sobie grup narodowych, grup etnicznych. To był sposób na trwanie monarchii. Miała ona tych ludów i różnych grup etnicznych bardzo dużo w swoich granicach. I na tym gruncie zrodził się wśród polityków ukraińskich pomysł na ideologiczny podbój ziemi i mieszkającego na niej ludu, opornego na ukraińską agitację narodowościową, czyli na wykorzystanie zbliżającej się wojny dla anihilacji elity społecznej Łemkowszczyzny. Ukraińska inteligencja sił i narzędzi na taką operację sama nie miała. Aby ją przeprowadzić, chciała więc pobudzić we władzach austriackich przemożną wolę represji wobec Łemków, jako właśnie sojuszników wroga zewnętrznego. I poprzez kampanię publicystyczną, agitację polityczną i wreszcie szeroką akcję donosicielską organizowano strach Austrii przed rusofilstwem. Tym strachem żywiono co najmniej od 1905 roku bestię, która miała pożreć wroga. Strategia, która doprowadziła do Talerhofu i częściowej zagłady elity łemkowskiej, obliczona była na narodowy sukces ukraiński. Przy czym trzeba tu dodać, że stawka była daleko szersza niż tylko ten właśnie region. Politycy polscy i żydowscy odegrali w całej tej operacji organizowania w Galicji struktury nienawiści rolę drugorzędną. Owszem, niektórzy Polacy też zostali internowani, a nawet niektórzy Ukraińcy, jak wiemy, ale z uwagi na podejrzenie rusofilstwa właśnie, jako te wióry, które lecą, gdy drwa są rąbane. Owszem, także politycy polscy używali wobec Austrii straszaka rusofilskiego, ale po to, aby osłabić w jej oczach wiarygodność szermujących tym oskarżeniem przywódców ukraińskich. A ci byli niezwykle skuteczni w monarchii. Jeszcze przed 1914 rokiem pozyskali dla swej strategii austriackie koła wojskowe oraz samego następcę tronu, obiecując im dywersję na rzecz Austrii po rosyjskiej stronie frontu, a raczej łudząc, że taka będzie miała miejsce, a po wojnie oferując rozwiązanie austro-ukraińskie w wymiarze znacznie szerszym, nie tylko galicyjskim, a mianowicie z Ukrainą rosyjską
pod berłem habsburskiego arcyksięcia. Chodziło o Wilhelma, zwanego przez Ukraińców Wasylem Wyszywanym. Gdy chodzi o konsekwencje Talerhofu, najłatwiejsza do wykazania jest oczywiście klęska humanitarna. Wielokrotnie ją opisywano. Trzeba też zwrócić uwagę na ewentualne naśladownictwa Talerhofu, przy czym nie można się tu moim zdaniem ograniczyć do wskazania na obóz w Dąbiu, gdyż jeszcze przed jego instalacją zaistniało właśnie na wzór austriacki co najmniej kilka obozów internowania Polaków w Galicji Wschodniej, dzieło Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Wiemy, wojna polsko-ukraińska o Galicję Wschodnią, o Lwów. Wypada objąć analizą oba te aspekty bezpośredniego naśladownictwa. Niestety temat tych zachodnio-ukraińskich obozów internowania w latach 1918-1919 jest w historiografii zaniedbany. O Dąbiu będziemy, zdaje się, słyszeć dzisiaj osobny referat. Przy czym warto zachować umiar w szukaniu naśladowców Talerhofu. Talerhof, inne tego typu przedsięwzięcia w dobie I wojny światowej i w dobie powojennych konfliktów militarnych o granice nowych państw poprzedziły wprawdzie, czasowo poprzedziły niemieckie obozy koncentracyjne z czasu II wojny, ale nie można ich uznać co do celów, metod oraz rozmiarów, zwłaszcza rozmiarów okrucieństwa, za wzór dla niemieckich wynalazków w dziedzinie ludobójstwa. Nie podzielam opinii, że Talerhof był pierwszym obozem koncentracyjnym. Był nim bez wątpienia dopiero Auschwitz-Birkenau Niemiec hitlerowskich. Wpływ katastrofy talerchowskiej na rozwój tożsamości łemkowskiej, kolejna konsekwencja tego wydarzenia, był niewątpliwy i wciąż pewnie jest za słabo poznany i za słabo przedyskutowany. Będziemy też o tym dzisiaj na pewno słyszeć. Doświadczenie represji stworzyło coś w rodzaju takiego wiru świadomościowego, w którym krzepła idea narodu łemkowskiego. Nie rozwijam tu tego aspektu konsekwencji. Po talerchowskich będziemy o tym słyszeć z ust pani profesor Dućwajfer. Sądzę jednak, że zaraz po tej narodowej katastrofie przeważały demobilizacyjne skutki świadomościowe. Śmierć wielu ważnych liderów terenowych, wycofanie się niektórych głównych nawet przywódców, którzy uniknęli represji poprzez po prostu ucieczkę poza granice monarchii. No i załamanie wiary wśród wielu jej potencjalnych współtwórców, szerzycieli, uznanie, że silniejszy, a więc ta ukraińska idea narodowa ma rację. Ten zespół zjawisk trzeba analizować, moim zdaniem, nie ograniczając się tylko do samej inteligencji łemkowskiej. Ja wiem, że klasyczne teorie procesów narodowych każą w tej właśnie warstwie upatrywać kluczowych kreatorów idei narodowych, organizatorów wspólnot narodowych, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale ja nie jestem zwolennikiem tego twierdzenia w ogóle, a już w wypadku Łemkowszczyzny zwłaszcza. Na tym obszarze przekonanie o własnej, oryginalnej, unikatowej tożsamości religijnej, językowej, etnicznej miało wsparcie elity, ale nie tyle i nie tylko inteligenckiej, a więc księży, literatów, profesjonalistów różnych zawodów. Miało wsparcie także elity wiejskiej. W tym przypadku trzeba zredefiniować pojęcie elity, rozszerzyć to pojęcie, objąć analizą także starszyznę wioskową, czyli ludzi bez szkół, nawet średnich, o wyższych nie wspominając. Ta właśnie elita, ci prości Łemkowie też padli ofiarą represji, które symbolicznie przecież nazywamy Talerhofem, bo tych represji było znacznie więcej. One miały miejsce przecież nie tylko w tym czy w innych obozach austriackich, ale także w terenie, może nawet głównie w terenie. Olbrzymia większość przyfrontowych egzekucji
w czasie kampanii galicyjskich w latach 1914-1915 miała miejsce właśnie na Łękowszczyźnie. To była wielka strata, nie tylko demograficzna, ale przede wszystkim właśnie merytoryczna. Uwagę przyciąga też pamięć o Tallerhofie, albo raczej kalectwa tej pamięci. Rodzi się najpierw pytanie, dlaczego Tallerhof został właściwie zapomniany w skali globalnej. Uderza bowiem jego nieobecność w teoretyzacjach i w ogóle w debacie społecznej nad zjawiskami ludobójczymi. Badania nazywane genocide studies pomijają Tallerhof. Dzieje się tak może z uwagi na panującą w nich wciąż tendencję do zacieśniania kryteriów badawczych, wykluczania z nich pod różnymi pretekstami całych połaci historii, zwłaszcza historii europejskiej. Z trudem jest w nich akceptowane nawet wspomniane już przeze mnie ludobójstwo Ormian, choć to ono stało się w ogóle podstawą do zdefiniowania ludobójstwa w prawie międzynarodowym. Kwestionowany jest Wielki Głód na Ukrainie, inne zbrodnie komunizmu wobec całych wielkich narodów w Europie Wschodniej, wobec Tatarów, Inguszy, Czeczenów. No, ludobójstwo Polaków na dawnych Kresach południowo-wschodnich też jest wykluczane. Można by tą listę jeszcze kontynuować. Jednak, choć rozmiary tragedii tallerhofskiej są niewspółmiernie mniejsze względem tych właśnie wymienionych, a środki użyte w jej przebiegu no, bardzo niewymyślne, ale kreowanie celów i technologia praktyk, jakie widzimy w tym przypadku, warte są analizy porównawczej, mieszczą się, powinny się mieścić właśnie w tych badaniach nad ludobójstwem. Zauważmy też, że tallerhofska wina jest bezpotomna. Austria Cruela, Austria prześladowcza, Austria zła tamtej doby Wielkiej Wojny, nie ma dziedziców. Mimo że była faktyczną sprawczynią zła, okrucieństwa, została przesłonięta w pamięci regionalnej przez mit dobrego cesarza. Wszyscy o tym micie wiemy, bardzo często się ten mit wciąż jeszcze objawia na obszarach dawnej monarchii habsburskiej, także i w Galicji. Przez pewien czas po wojnie pojawiały się prace o przestępstwach monarchii habsburskiej, jednak tylko w obrębie piśmiennictwa rusińskiego. Za to tryumf w kulturze europejskiej odniósł właśnie ten nostalgiczny nurt literacki skodyfikowany na początku lat 60. XX wieku w literaturoznawstwie jako mit habsburski. Claudio Magris był jego tym kodyfikatorem. W kunsztownej formie lamentowano nad ruinami habsburskiego raju. Przypominanie, że dla niektórych był on nie rajem, ale piekłem, nie było mile widziane. Nie chciano tego przypomnienia. I tak Galicja weszła w świadomość kulturową Europy ze swoją, jak to powiedział Stanisław Brzozowski, hodowlą miraży i kłamstw. Stała się utraconym Edenem. Oczywiście współczesna Austria nie przejawia najmniejszego nawet zainteresowania pamięcią Tallerhofu, nic o nim nie wie. Rodzi się też pytanie, dlaczego Tallerhof nie stał się tragedią pamiętaną wspólnie z potomkami innych jego ofiar. W obozach austriackich cierpieli też, jak dobrze wiemy, Polacy i Ukraińcy. Nie tylko nie ma szans, moim zdaniem, na taką wspólnotę pamięci, ale zauważmy, że w jej osobnych celebracjach ci drudzy, to znaczy Ukraińcy, ci współwinni w pewnym sensie tragedii tallerhofskiej, inteligencja ukraińska, zachodnioukraińska, ta galicyjska, chce być postrzegana jako ofiary. Rodzi się tu analogia do współczesnej pamięci niemieckiej odnośnie do II wojny światowej. Analiza pamięci tallerhofskiej wydaje się więc być problemem najtrudniejszym. Jest sprawą niełatwą do rozsądzenia i te powyższe uwagi, które sformułowałem, mają na celu jedynie pobudzenie dyskusji nad pamięcią, nad przyczynami, może też i nad przebiegiem Tallerhofu. Dziękuję bardzo.
Muszę zostać? Czy pytanie? O, jest. Tak. Dziękuję bardzo. Marian Łupiński. Ja mam takie pytanie. Pan doktor użył takiego sformułowania, że Thalerhof nie był pierwszym obozem koncentracyjnym. A ja tu widzę, że nazywamy ten obóz obozem internowania. Czyli są jakieś różnice, jeżeli używamy tych dwóch sformułowań. Ja na przykład z historii wiemy o obozach internowania amerykańskich Japończyków, którzy po ataku na Pearl Harbor byli internowani, ale z tego co wiem nie byli eksterminowani. Czy tutaj ta eksterminacja, ludobójstwo jakby wpływa na tą definicję, że Auschwitz to był obóz koncentracyjny, dlatego że byli ludzie tam. To był obóz, który miał tylko internować i takich obozów potem było jeszcze wiele, ale zauważmy, że sens słowa koncentracja też nie zakłada zabójstwa masowego. To też były obozy, gdzie wysyłano, te koncentracyjne, gdzie wysyłano ludzi z jakichś powodów politycznych, kryminalnych, żeby ich tam podtrzymać. Wykonanie jest tu ważne moim zdaniem. W Thalerhofie doszło do masowej śmierci, a więc mamy jakiś element tego zjawiska, które potem będziemy w znacznie większej skali widzieć w Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau było miejscem anihilacji ludzkiego życia, też jakby w formie dodatkowej funkcji. Więc te sprawy się troszeczkę mieszają ze sobą, w każdym razie z uwagi na rozmiary i już na taką zdecydowaną wolę zabijania, która się pojawia w wypadku Auschwitz-Birkenau, ja bym rezerwował to pojęcie koncentracyjny właśnie dla II wojny światowej. Tutaj się powstrzymując i tutaj mówiąc tylko o obozach internowania, które spowodowały śmierć masową, może nie zaplanowaną w intencjach organizatorów. To wszystko. Tak. Na pewno nie był z definicji, to bym się nie zgodził, bo z definicji, którą opracowali założyciele tego obozu, on miał być obozem internowania. Ta terminologia, no owszem, może jest trochę propagandowa, ale nie sądzę, nie znalazłem i chyba nikt nie znalazł dowodów na to, że Austriacy zamierzali tam kogokolwiek zabijać. Więc nie ma potrzeby przenosić terminologię, którą opracowano, wymyślono, używano w czasie II wojny światowej, czyli no sporo lat po Thalerhofie, na ten czas. To jest taki ahistoryzm, moim zdaniem, byłby w takim wypadku. Natomiast owszem, dokonywała się zagłada i w jednym, i w drugim typie obozów. Jednak gdy chodzi, powtarzam, gdy chodzi o Austrię, zamiarów zabijania nie było. Więc to był tylko efekt ówczesnych wojennych warunków, ostrych regulaminów, nieumiejętności zwalczania epidemii i to się będzie pojawiało potem w wielu innych wypadkach takich obozów internowania w czasie i tuż po I wojnie światowej. Tak czy inaczej debata nad nazwami
uważam, no nie jest najważniejsza. Chodzi o istotę rzeczy. Talerchow był tragedią, Talerchow był zagładą. A jak nazwiemy ten obóz, czy zgodnie z terminologią urzędową, czy będziemy obmyślać jakąś swoją własną, to już jest rzecz drugorzędna. Dziękuję. Zanim poproszę kolejnego prelegenta, to chciałabym jeszcze przywitać pana Petra Medwidia i pana Milana Pilipa, przedstawicieli rusińskiej mniejszości w Radzie do Spraw Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych Słowackiej Republiki. Witamy. Drugi nasz prelegent to doktor habilitowany Andrzej Olejko, specjalizujący się w historii wojskowości oraz lotnictwa wojskowego, związany z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Jarosławiu. Jego badania koncentrują się na działaniach militarnych w Karpatach, zwłaszcza w kontekście I wojny światowej, co czyni go jednym z ważniejszych badaczy tego regionu w kontekście historyczno-wojskowym. Zapraszamy. Ważne damy, ważne pani, ważny hostia ze Slovenska. Prepaczcie, że moje wystąpienie będzie w polskim języku, ale určitě je to pochopelne pre was, są doma. Przepraszam Państwa, że nie znam Państwa języka, jeżeli idzie o język łemkowski. Jeżeli przyjmiecie Państwo, że używanie języka polskiego w przypadku tej tematyki jest stosowne, to tego chciałbym się trzymać. Drodzy Państwo, o rzeczach trudnych nie jest łatwo mówić, a ta problematyka do takich w tej materii należy. Tej epoki, którą tak bardzo plastycznie mój przedmówca przedstawił, tej epoki tej dobrej Austrii, czego dowodem jest rzeczony pomnik znajdujący się w wiedeńskim parku, definitywnie już dzisiaj nie ma. Ale jeżeli popatrzylibyśmy na dwa określenia, Wiedźma Austria i Dobra Austria, to w świadomości, w mentalu szeroko pojętego najstarszego pokolenia, Państwa dziadków, moich pradziadków, te dwa określenia idą ze sobą w parze. Wiedźma w roku 1918 jako rozpadająca się, natomiast najstarsze pokolenie, z którym ja miałem do czynienia, w kontaktach bezpośrednich wspominało, że nigdy tak dobrze nie było jak za cesarza Franciszka Józefa, z małym wyjątkiem. Tego regionu, gdzie w chwili obecnej się znajduję. Jestem rodem z Podkarpacia, ale nie z tej części Podkarpacia. Jestem Polakiem zajmującym się problematyką historii wojskowości, a jeżeli idzie o wątek łemkowski, proszę zwrócić uwagę na wątek, a raczej na kwestię od strony wojskowej, precyzowaną szczególnie w okresie Wielkiej Wojny. Używanie określenia Rusini, którego będę się trzymał, jest bardziej na miejscu. Te koszary, które Państwo macie przed sobą, to Sanok. Fotografia ze zbiorów pana Tomasza Gałuszki, fotografia, która pokazuje niby tylko budynek, ale jeżeli przeanalizowalibyśmy dane statystyczne z roku 1914, okazałoby się, że największy procent Rusinów, którzy zgodnie z ustawodawstwem austro-węgierskim włożyli mundur armii austro-węgierskiej, to 45. Pułk Piechoty w Sanoku. Dopiero po nim znajdują się Cwancygierzy, czyli 20. Pułk Piechoty, który jest Państwu chyba najbliższy, patrząc od strony Nowego Sącza. Tamtej epoki, mając na myśli epokę tamtych Karpat, z takimi fotografiami z lat 1914-1915, dziś teoretycznie nie ma. We wschodnich Bieszczadach, we wschodnich Karpatach można jeszcze natrafić na wiele śladów z tamtej epoki, ale to jest problem przede wszystkim badań o charakterze etnograficznym. Kiedy w roku 1914 armia carska wkraczała na terytorium Galicji i rodził się rzeczony dylemat, co zrobić z Moskalofilami, ja również nie podzielam toku rozumowania większości historyków, tak jak mój przedmówca, odnośnie kilku kwestii, które do tej pory są tak ogólnie przedstawiane. Ale proszę Państwa, w roku 1914 ważną rzeczą jest to, że żołnierz rusiński mobilizowany do armii austro-węgierskiej
nie był mobilizowany w ramach żadnego innego trybu, jak tylko i wyłącznie tryb urzędowy. To, co stało się we wrześniu 1914 roku w Gorlicach i egzekucja w przypadku lidera elit łemkowskich, proszę zwrócić uwagę, że było to świadectwo pokazu tego, że idzie nowy sposób postrzegania. To nie była zwykła egzekucja i sami Państwo, wiedząc o niej, powinniście zwrócić uwagę na sposób jej wykonania. Publiczny? Nie. Formę. Armia ma to do siebie, że w czasie działań wojennych prowadzi działania o zupełnie innym przesłaniu niż działania o charakterze administracyjnym. Ale czas, kiedy przyszedł ten moment, jesieni 1914 roku pokazał wyraźnie, że teatr działań wojennych, jakim stały się Karpaty, te Karpaty tak niebywale atrakcyjne etnograficznie, był teatrem, gdzie w naturalny sposób zrodziła się odpowiedź na stwierdzenie: kto sieje wiatr, zbiera burzę. Państwa pradziadowie, państwa dziadowie zostali dotknięci zjawiskiem szeroko pojętej odpowiedzialności zbiorowej w przypadku błędów popełnionych przez niejednokrotnie jednostki, może nie na skalę dużą, ale na pewno szeroko. Cóż takiego mam na myśli? Karpaty tamtej epoki, tak ładnie przedstawione na tej grafice, to Karpaty pokazujące góry, ale bynajmniej nie od strony tego, co w nich drzemie, jeżeli idzie o ludność zamieszkującą ten teren. Gdybyście Państwo zerknęli do wspomnień żołnierzy carskiej armii, a ja do takich miałem i mam dostęp, którzy wkroczywszy w obszar Bieszczadu raz, Beskidu Niskiego dwa, a następnie na Sądecczyznę 3 byli w wielkim szoku, kiedy okazało się, że językowo, kulturowo i kuchennie jest to obszar niebywale im bliski. Co więcej, skąd przeciętny żołnierz carskiej armii miał o tym wiedzieć w momencie, kiedy szeroko pojęta polityka państwa carów wyglądała zupełnie inaczej. Wojna, ta wielka wojna z 1914 i 1915 roku, wspomniana przez Pana karpacka kampania, szczególnie ta zimowa, pokazała obraz, z którego zaczęły wychodzić potem te demony przyszłości. Drodzy Państwo, jeżeli zapytam publicznie, z armii austro-węgierskiej, jaka nacja najbardziej negatywnie podchodziła do służby wojennej na terytorium Galicji, to raz, i który z żołnierzy nacji armii austro-węgierskiej miał najbardziej negatywny stosunek do ludności rusińskiej zamieszkującej w tej części? Czech? Nie. Słowak? Nie. Węgier? Zdecydowanie tak. Proszę nie zapominać o tym, że fakty czasem bronią się, nawet te najcięższe same. Chyrów, październik 1914 roku. Do cerkwi węgierscy kawalerzyści wprowadzili konie, traktując cerkiew jako normalny budynek koszarowy. Co więcej, w momencie, kiedy o świcie oficer przyszedł, aby oddział wyprowadzić na zewnątrz, ornatami z cerkwi honwedzi czyścili swoje buty. Mit czerwonych diabłów to nie jest przenośnia. Honwed kawaleryjski nosił czerwone spodnie, a jeżeli idzie, to akurat piechota. A jeżeli idzie o tamtą epokę, zima spowodowała, że front stanął u państwa w miejscu. Rosyjska polowa trzecia, a obok niej rosyjska polowa 8 armia, wyczerpane, zatrzymały się w Karpatach, czego potrzebowały? Oparcia duchowego w mniejszym stopniu. Przeciętny żołnierz potrzebował ciepła, jadła, potrzebował medykamentów, potrzebował zaplecza, które z nim w tej materii by współpracowało. Rusini byli nacją, dla której pojawienie się armii rosyjskiej spowodowało, iż może przyjdzie czas spełnienia tychżeż wizji innych niż austriackie. Ale proszę nie zapominać o tym, że prawo wojny jest prawem zwycięzców, nie prawem pokonanych. Każda armia, w tym przypadku na tych fotografiach
jak i bardziej obrazach, austro-węgierska, jak i rosyjska potrzebowała informacji o przeciwniku. Jest bardzo dużo dowodów w literaturze pamiętnikarskiej i nie tylko, potwierdzających to, iż z rejonu Beskidu Niskiego, z rejonu Bieszczadu, z pogranicza, mając na myśli Dolinę Osławy, tego rodzaju informacje przekazywane były, ale nie armii austro-węgierskiej. Pomsta, jaka przyszła ze strony armii austro-węgierskiej, miała między innymi dwojakie podłoże. Pierwsze to było nic innego, tylko branie odpowiedzialności za szpiegowską działalność ludności cywilnej, która niestety, ale nie czyniła tego zbyt subtelnie, a co więcej ze strony ze strony węgierskiej, to była kwestia odwetu za wydarzenia z lat 1848-1849. Przez państwa góry armia carska, idąc po to, żeby tłumić węgierską rewolucję doby wiosny ludów, przeszła w bardzo elegancki sposób. Podkreślam, bardzo elegancki. Zupełnie inaczej zachowując się na terytorium węgierskim. To, czego doświadczyło pokolenie tamtejsze, a potem przyszły 3 następne pokolenia, którym dziadowie przekazywali, że Galicja to nie jest żadna Galicja, tylko to jest Berenland, to jest terytorium, które jest najbiedniejsze, a dla Węgra, mówiąc prostym językiem, najgorsze emocjonalnie. Szczególnie mam na myśli 10. Dywizję Kawalerii Honvedu, te czerwone diabły, które na odcinku pomiędzy, a w zasadzie na terenie całej gminy Sękowa, pokazały, iż rzeczywiście kwestia pomsty natury wojennej na bieżąco jest niczym innym, tylko kwestią odwetu. Prawo wojny. Niech Państwo spojrzą. Dukla, rok 1914, rosyjska kawaleria znajdująca się nie gdzie indziej, tylko w tamtym obszarze. Przenośnia, że armia rosyjska czuła się w Beskidach jak w domu, jest przenośnią do udowodnienia. Niemniej jednak takie znaki przeszłości jak ten i jak krzyże, które wiążą się z ciemną stroną Talerhofu, do dzisiaj w górach pozostały. Te węgierskie symbole, takie jak tenżeż niedaleko Ocisnej, to nic innego, tylko próba przywoływania tamtych obrazów z kiedyś. A to są rzeczone czerwone diabły, ale w obszarze barwy białej i czerwonej. Jeżeli ktoś z Państwa będzie kiedyś w Gracu, ja miałem przyjemność tam być i samochodem i tam lądować. Próbowałem znaleźć w dawnym ośrodku lotniczym austro-węgierskiego lotnictwa, bo tam rodziło się Kaiserliche Luftfahrttruppen, choć pierwotnie Luftschifferabteilung. Owszem, upamiętnienie miejscowe jest, ale zapytanie historyków austriackich z Gracu, czy też z Wiednia o mowę takich kwestii jak cmentarze wojenne, jak choćby ten z Łosia, jest bardzo czytelne. Ale ja sam doświadczyłem tego, kiedy zapytałem, co Państwo sądzicie, może nie doskonałym niemieckim, ale jednak władającym. Co Państwo sądzicie o Talerhofie? A wówczas odpowiedzi w tej materii nie było. Stojąc przed Państwem i próbując mówić o tamtej rzeczywistości, winy i kary, warto przytoczyć liczby. Jeżeli dr Siergiej Nielipowicz, Rosjanin, w czasie swoich badań dotarł do liczb, które mówią, w lipcu 1915 roku na froncie wschodnim, a raczej z zaplecza frontu wschodniego do frontowych, wschodnich prowincji Rosji wywieziono blisko 250 000 osób. 124 000 to starozakonni. Zostaje drugie, ponad 124 000 rozdzielone na ludność niemiecką, polską i jak łatwo domyśleć się również w przypadku Rusinów. Te obrazy z państwa terytorium i z pogranicza łemkowskiego z lat 1914-1915 pokazują, że mamy Talerhof jako wizję, która narodziła się przed nadejściem frontu, to o czym pan profesor wspominał. Mamy karę wojenną, która nastąpiła w momencie działań wojennych i mamy to najgorsze, które przyszło wraz ze słowami nasi wrócili. Co znaczy nasi? Dla dużej części mieszkańców Galicji powrót armii austro-węgierskiej był kwestią wybawienia, ale nie dla Rusinów. Proszę zerknąć do 2 opracowań, które są powszechnie dostępne. Pierwsze
to są wspomnienia w języku polskim, bo Polak inaczej nie pisze. W języku polskim generała Eugeniusza Michelisa de Henniga, dowódcy 13. Dywizji Piechoty. Jego dywizja wycofywała się z Karpat, głównie wycofywała się z Bieszczadów. Fenomenalnie opisał obrazy pokazujące, że wraz z oddziałami jego dywizji odpływały nie dziesiątki, a setki ludności cywilnej. Kobiety i dzieci jechały na jaszczach artyleryjskich, mężczyźni szli obok. Wiązało się to z karą, która miała niebawem nastąpić. Już kończę, Pani Natalio. Jeżeli idzie natomiast o kwestię pomsty i tej późniejszej pomsty, drodzy Państwo, precyzyjnych liczb do dnia dzisiejszego trudno się doszperać. Ma Pan rację, jeżeli idzie o badania źródłowe, odpowiedzi na niektóre pytania są ciągle enigmatyczne. Czy straty w ramach szeroko pojętego odwetu armii austro-węgierskiej z akcentem węgierskim przede wszystkim, czy te rzeczone w literaturze występujące od 30 do 60 tysięcy ofiar. Uśrednijmy, niech będzie to 15 i powyżej 15 tysięcy, ale czego? Galicja, a szczególnie ta część Galicji, drodzy Państwo, stała się nie Galicją z obrazem Talerhofu, takim jak ten, ale z obrazem zwyczajnego produktu wojennego, którym była szubienica. Do dnia dzisiejszego w rejonie Niżnej Polanki i nie tylko, kiedy zapytacie Państwo najstarsze pokolenie, jak wspomina tamtą zimę, ci, którzy pamiętają, używają określenia, że była to ruska zima, kiedy przyszły Madziary i żadnemu chłopu nie darowały. Wojenny czas Talerhofu, wojenne upamiętnienia, te, które zostały do dziś. Przeciętny badacz historii, wjeżdżając w państwa góry, te choćby góry z Przełęczy Bałastowskiej, patrzy na to przez pryzmat szeroko pojętych cmentarzy wojennych. Tej armii, która zrobiła tutaj tyle szkód. Natomiast jeżeli popatrzycie Państwo na to, że względem najwyższego wszyscy są równi, z jednej strony laury austro-węgierskiego żołnierza, a tam w tle dwa nagrobki rosyjskie. I to też jest Beskid, choć 2 kroki ode mnie, choć w zupełnie innej części karpackiego obszaru. Ta fotografia to nic innego, tylko podzwonne dla Rusinów, którzy oddali życie w ramach własnej idei i niestety w ramach, proszę Państwa, wojenna chciwość to raz, emocje dwa. Za wiadomości natury szpiegowskiej każda ze stron płaciła na różne sposoby. Dlaczego jest to cena odpowiedzialności zbiorowej? Za błąd popełniony przez setkę płaciło 1000, a nawet więcej osób. Tak było, jest i będzie. I o tym należy pamiętać, szczególnie wtedy, kiedy jako dzieciak ze szkoły podstawowej, kiedy zawieziono mnie do tej miejscowości, jadąc do Gorlic, a potem przewodnik powiedział mi, cytując, proszę Państwa, to nie jest żart, w pamięci dzieciaka takie rzeczy się zapisują, że tak upamiętnano operację karpacko-dukielską w roku 1914. Tylko dzieciak w 4. klasie już znał trochę cyrylicę, a następnie, kiedy przeczytał to, zrozumiał, że ktoś popełnił błąd. Nie nauczyciel, który go kształcił, ale przewodnik, który o Talerhofie niewiele wiedział. Dziś, skoro już jest kwestia wiedzy, takie są brutalne prawa wojny w Karpatach, zarówno dla obu armii i dla tych w najgorszym położeniu, dla ludności cywilnej, mam na myśli Państwa dziadów. A to mam jako normalny widok z mojego okna, jeżeli idzie o formę zamieszkania. Choć z punktu widzenia prawa zaiste, prawo wojenne i prawo gór, oba są surowe. Bardzo dziękuję. Tak. Czy ktoś z Państwa miałby pytanie do naszego specjalisty? O. Pan wspomniał o zachowaniu się żołnierzy węgierskich, Honwedów i Czechów. Moja mamusia miała 10 lat, kiedy rozpoczęła się I wojna światowa. Także
znam to niemal z autopsji, bo z żywego opowiadania. Mówiła, kiedy przychodził wojak czeski, wiadomo, żołnierze są przeważnie zawsze głodni, to mówił tak, jak masz, to podziel się, bo przyjdą gorsi. I faktycznie Bardzo dziękuję. Takich relacji mam kilkanaście. Widzi pan, młode pokolenie ma to do siebie, że czasem tylko zdarzają się tacy, którzy są w nim, którzy chcą drążyć pozaksiążkowo. Najstarsze pokolenie i źródła wywołane, państwo, którzy jesteście częścią historii tego regionu, to jest nieoceniona baza, subiektywna. Trzeba ją zawsze ważyć, a następnie we właściwy sposób dobierać fakty z drugiej strony. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że w tych górach, drodzy Państwo, o sprawiedliwości w latach 1914-1915 ludność cywilna oczekiwać żadną miarą nie mogła. To pojęcie, o którym wspomniałem, wrócili nasi, wrócili mundury w kolorze blau. Armia austro-węgierska w tych szynelach ziemisto-zielonych odeszła na wschód, nigdy wówczas nie wróciła. I to jest ten motyw, o którym najczęściej się nie pamięta. Za linią frontu następuje rozliczanie grzechów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pierwszy panel zamyka pan dr Adam Szczupak, historyk i regionalista zajmujący się związkami kościołów w Galicji. Szczególną uwagę poświęca duchowieństwu i ich losom w czasie przełomowych wydarzeń historycznych. Zajmuje się badaniem dziejów kościołów grecko-katolickiego i rzymskokatolickiego w Galicji Wschodniej oraz stosunków polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Opowiem dzisiaj Państwu o losach duchowieństwa grecko-katolickiej diecezji przemyskiej, bardzo mocno doświadczonej przez wydarzenia I wojny światowej. Mówiąc o dawnej eparchii przemyskiej, mówimy o ogromnym obszarze. Dość wspomnieć, że najdalej wysunięta na zachód parafia, wyłączywszy Kraków, który miał tutaj nieco inny status, szlachtowa, znajdowała się w powiecie nowotarskim, a najdalej wysunięte na wschód parafie eparchii przemyskiej, Patiatycze, Remenów, są położone w powiatach lwowskim oraz powiecie Kamionka-Strumiłowy. Jest to ogromny obszar rozciągający się na kilkaset kilometrów, zamieszkiwany tuż przed wybuchem I wojny światowej przez przeszło 1 200 000 wiernych obrządku grecko-katolickiego. Na tym obszarze szczególne swoje piętno wycisnęły represje dokonywane przez władze austriackie, zarówno cywilne, jak też wojskowe. Wynikało to z faktu, że to właśnie na terenie eparchii przemyskiej znajdowały się 3 obszary, których to mieszkańcy byli podejrzewani przez władze monarchii o brak wierności wobec państwa, o sympatie prorosyjskie. To jest okolica Sokala, okolice Żukwi oraz Łemkowszczyzna. I jeszcze przed wybuchem I wojny światowej tamtejsze władze, jeszcze cywilne, dysponowały listami osób, które zamierzano internować wraz z wybuchem wojny. I już w ostatnich dniach lipca, pierwszych dniach sierpnia 1914 roku listy te były już wykorzystywane przez starostów powiatowych i szczególną uwagę przy ich tworzeniu, jak też przy dokonywaniu pierwszych internowań w pierwszych dniach wojny zwracono właśnie na duchowieństwo obrządku grecko-katolickiego. Realizowano w ten sposób wytyczne namiestnika Galicji Witolda Korytowskiego, który nakazał podległym sobie starostom zwracanie szczególnej uwagi właśnie na przedstawicieli inteligencji. Jak ujął, polecenia tutejsze co do postępowania z moskalofilstwem nie dopuszczają żadnych wyjątków ze względu na ich stanowisko, a z natury rzeczy wynika, że wobec agitatorów do inteligencji należących wiele ostrzej postępować należy,
niż wobec zbałamuconego przez nich mało uświadomionego ludu. Starostowie powiatowi najczęściej nie dysponowali żadnymi konkretnymi dowodami jakiejkolwiek zdrady państwa, czy też działalności w duchu prorosyjskim, najczęściej uzasadniając konieczność internowania danego duszpasterza, formułowali bardzo ogólnikowe, gołosłowne tezy. Dla przykładu, już 8 sierpnia 1914 roku został internowany przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ksiądz Aleksander Sielecki, paruch w Desznicy, i uzasadniając przed władzami duchowymi eparchii przemyskiej konieczność jego izolowania, starosta ujął rzecz następującą. Podejrzanego o agitację rusofilską, niebezpieczną dla działalności państwa i niebezpieczną działalność dla państwa i mobilizacji księdza Aleksandra Sieleckiego byłem zmuszony przytrzymać w areszcie prewencyjnym na tak długo, dopóki nie zajdą okoliczności przemawiające za jego uwolnieniem. A więc nie ma jakichkolwiek konkretnych dowodów. Uważamy danego duszpasterza za wroga państwa, szczegółów brak. Ksiądz Sielecki tego zwolnienia już niestety nie mógł doczekać. Zmarł w Tallerhofie w początkach stycznia 1915 roku. Jeszcze dalej, jeśli chodzi o enigmatyczność zarzutów wobec duchownych, którzy potem trafili do Tallerhofu, poszedł starosta powiatowy w Cieszanowie, już na północnych terytoriach Galicji. Wskutek jego interwencji internowano szereg przedstawicieli inteligencji związanych z ukraińskim ruchem narodowym i swoją decyzję uzasadniał tak, że ci działacze zostali internowani, nie wchodząc w to, czy należą do partii Ukraińców, czy też moskalofilów, po prostu jako politycznie podejrzanych. Żadnych szczegółów też brak. Najczęściej internowania były dowodem osobistych animozji między przedstawicielami poszczególnych obozów politycznych w Galicji. W ten sposób donosili na siebie przedstawiciele polskiego obozu politycznego na przedstawicieli partii ukraińskiej. Podobnie również, jak już pan profesor miał okazję o tym wspominać, działacze ukraińscy również posługiwali się tą metodą, aby usunąć swoich oponentów z obozu rusofilskiego. Donosy były tym powszechniejsze, że często wynagradzono je w sposób finansowy, obiecując niemałe kwoty, zwłaszcza jak na warunki galicyjskie, za dostarczenie w ręce żandarmerii rzekomych szpiegów. Typowa droga do Tallerhofu danego duchownego wyglądała w następujący sposób. Duchowny był zatrzymywany przez żandarmerię na polecenie starostwa, następnie trafiał do aresztu przy najbliższym sądzie powiatowym bądź też okręgowym, a następnie do większego więzienia aresztu wojskowego w Lwowie, w Przemyślu czy też innym większym mieście, skąd formowano transport już w głąb monarchii austro-węgierskiej, kierując izolowanych do Tallerhofu czy też do innych miejsc internowania, takich jak Terezin, Graz, Munkacz. Sam też konwój najczęściej odbywał się w poniżających dla aresztantów warunkach. Jak notował dziekan mościcki ksiądz Włodzimierz Jasienicki, powaga ruskiego duchowieństwa bardzo ucierpiała i upadła w oczach wiernych, ponieważ wywożą ich pod eskortą żandarmerii i umieszczają w aresztach przeznaczonych dla złodziei i złoczyńców. Z aresztów odstawiają ich na dworzec, a tłum ludzi, Żydów towarzyszy i naśmiewa się, wołając za nimi zdrajcy państwa. Lud jest przygnębiony, czuje wielki żal do swoich duchowych przewodników, którzy zachowując w swoich sercach sympatię i idee wielkorosyjskie, doprowadzili do tego, że dziś zamknięto wierne świątynie Boże i pozostawiono ich bez kierownictwa duchowego i na Bożej niedzielę i święta. Druga fala internowań miała miejsce już końcem sierpnia i w pierwszych dniach września 1914 roku. Przypomnę, że po pierwszych zawałoby się sukcesach armii austro-węgierskiej na froncie rosyjskim nastąpiła katastrofa. Ogromna część Galicji Wschodniej wpadła szybko w ręce rosyjskie i już 3 września wojska rosyjskie maszerowały ulicami Lwowa, więc stolicy Galicji, a w połowie września już Rosjanie podchodzili pod Przemyśl, czyli najważniejszą twierdzę monarchii habsburskiej. I tak nagła katastrofa wywołała panikę wśród oddziałów austro-węgierskich, którzy ponoszone klęski tłumaczyli sobie rzekomo zdradą mieszkańców Galicji, zwłaszcza społeczności ruskiej.
Wielu też żołnierzy austro-węgierskich miało bardzo nikłe pojęcie na temat realiów politycznych, społecznych panujących w Galicji. Sam wyraz Rusin, ruski, powszechnie wtedy stosowany w Galicji, automatycznie oznaczał dla nich rosyjski, a więc wrogi. I w czasie panującej wówczas histerii internowania prowadzono już właściwie na ślepo. Wystarczył sam fakt przynależności do społeczności ukraińskiej, ruskiej, zwłaszcza do grona duchowieństwa grecko-katolickiego, żeby dany duszpasterz mógł znaleźć się w obozie internowania. Znamienny szczegół podał jeden z duchownych pracujących w Bieszczadach, mówiąc o tym, że internowań dokonywali żandarmi, wojskowi austriaccy, pokazując palcami, a więc wystarczyło tylko pokazać palcem, proszę z nami, bez wchodzenia w szczegóły, kim ten człowiek jest, czy faktycznie jest zdrajcą, czy jest wrogiem państwa. Przeciwko temu protestował energicznie biskup przemyski Konstantyn Czechowicz, zwracając się do namiestnika Witolda Koretowskiego. My jednak w żaden sposób nie możemy przypuścić, żeby tak znaczna liczba księży mogła być w takiej mierze podejrzana, aby ich potrzeba było usuwać i internować ich duszpasterskich posad. A są między internowanymi księża, o których sami słyszeliśmy od odpowiednich panów CK starostów, że są to pod każdym względem wzorowi księża i uczciwi ludzie, a teraz stali się podejrzanymi i zostali internowani. Szczególną skalę miała akcja represyjna wobec duchowieństwa eparchii przemyskiej w samym Przemyślu i jego najbliższych okolicach. Wynikało to z faktu, że Przemyśl, jak wspomniałem, był kluczowym punktem na mapie ówczesnego frontu. Austriacy mieli nadzieję, że twierdza oprze się ofensywie rosyjskiej. Łącznie samego Przemyśla, jak też dekanatu położonych w jego najbliższej okolicy, a więc takich dekanatów jak Przemyski Zamiejski, Niżankowicki, Dobromilski, Bierczański, internowano bądź też przymusowo ewakuowano z parafii 72% duchowieństwa grecko-katolickiego. Komendant twierdzy generał Kusmanek miał stwierdzić, że jeśli chociaż jeden Rusin pozostanie w Przemyślu, ja nie ręczę za obronę twierdzy, domagał się nawet usunięcia biskupa Czechowicza, który był znany jako austriacki patriota. Do tego ostatniego nie doszło, ale szereg duchownych z Przemyśla, łącznie z wykładowcami seminarium duchownego, trafił do obozu w Tallerhofie. Co więcej, szereg duchownych trafiło do obozu w Tallerhofie nie na skutek działań żandarmerii czy też wojska austriackiego w swojej parafii, ale zostali internowani już w głębi monarchii habsburskiej po ucieczce ze swojej parafii na tereny Czech, Austrii, bądź też już po przymusowej ewakuacji z linii frontu. A więc wystarczył, jak podkreślam, sam fakt przynależności do grona duchowieństwa obrządku wschodniego, żeby do obozu trafić. I dość wspomnieć, że w sumie na 873 duchownych grecko-katolickiej diecezji przemyskiej, którzy pracowali w diecezji w momencie wybuchu wojny, władze austriackie internowały 314, to jest 36% duchowieństwa. A gdyby do tego jeszcze doliczyć tych, którzy zostali przymusowo ewakuowani z parafii, nie trafili do obozu, ale musieli opuścić swoją parafię, trafili gdzieś w głąb monarchii habsburskiej, to wówczas otrzymamy 40% usuniętych duchownych z parafii wskutek represji austriackich. I z tej liczby 314 większość, bo co najmniej 211 duchownych trafiło do obozu w Tallerhofie. Gdzie trafiła reszta? Albo Terezin, albo Graz, albo też inne ośrodki internowania. Co do części, nie mam tu jeszcze dokładnych danych, nie jest też wykluczone, że ta liczba duchownych, którzy trafili do Tallerhofu jest jeszcze większa niż te 211, więc to jest taka liczba, którą możemy określić jako co najmniej tych 211. I wspominałem, że najmocniej dotkniętym obszarem eparchii przemyskiej była najbliższa okolica Przemyśla, jak też samo miasto. Dość wspomnieć, że w Tallerhofie znalazło się 10 duchownych z dekanatu przemyskiego miejskiego, 7 z dekanatu przemyskiego zamiejskiego, który obejmował najbliższe okolice miasta, gdzie znajdowały się forty, jak też przeszło 30 innych duchownych z najbliższych okolic Przemyśla. Drugi obszar, z którego duchowieństwo grecko-katolickie trafiło do Tallerhofu, to Łemkowszczyzna. Możemy tu mówić o 6 dekanatach, które znajdowały się na tym obszarze. To jest dekanat biecki, muszyński, dukielski, jaśliski, olchowiecki i sanocki. I z tych 6 dekanatów w Tallerhofie znalazło się co najmniej 46 duchownych, a więc również bardzo duży odsetek.
I co więcej, większość duchowieństwa z dekanatów łemkowskich nie została zwolniona w pierwszych miesiącach istnienia obozu. Część duchownych, która była związana z ukraińskim ruchem narodowym, mogła tu liczyć na wsparcie swoich rodaków, którzy byli deputowanymi do Rady Państwa w Wiedniu, bądź też na innych działaczy. Na skutek ich starań biskupa Grzegorza Homyszona ze Stanisławowa, czy też innych ważnych decydentów, jak nuncjusza apostolskiego w Wiedniu, udało się szereg duchownych uwolnić z obozu przed najgorszą falą epidemii tyfusu, która zdziesiątkowała więźniów na przełomie 1914-15 roku. Dysponujemy bardzo dokładnym spisem duchownych, którzy przebywali w Thalerhofie w lipcu 1915 roku, a więc już po tej pierwszej większej fali zwolnień, kiedy to wypuszczono na wolność większość duchownych, którzy poczuwali się do ukraińskiej świadomości narodowej. I spośród tych 76 duchownych, którzy wówczas tam jeszcze przebywali, niemalże 40% to byli właśnie duchowni pracujący przed wojną na Łemkowszczyźnie. Warunki pobytu w obozie były bardzo trudne, osadzonym doskwierał chłód, głód, jak również szykany ze strony strażników. Jak wspominał ksiądz Grzegorz Makar, który był parochem we wsi Uherce Mineralne, to jest dekanat liski, wyznaczyli nas do różnych robót, na przykład zamiatania ulicy między barakami, zbierania rękami końskich odchodów. Nie było przy tym najmniejszej różnicy między sutanną, surdutem świeckiego inteligenta i sukmaną chłopa. W święto Jom Kipur żołnierze zaprzęgli Żyda do brudnej roboty. Załadowali pełną taczkę śmieci, na nią posadzili księża Włodzimierza Polańskiego, a dalej Żyd pchał taczkę. Z powrotem to ksiądz Włodzimierz Polański wiózł Żyda. Szyderstwom nie było końca. Jeszcze inny internowany, Bazylii Makowski, tak pamiętał z kolei zachowanie strażników wobec duchownych. Straż obozowa najbardziej znęcała się nad naszymi księżmi. Dobierali ich codziennie jeszcze do noszenia wody wielkimi wiadrami, partiami po 8 osób na zmianę, do hangarów, namiotów, kuchni, kancelarii. Chłopi na początku chcieli wyręczać swoich księży przy tych pracach, ale dostali raz, drugi kolbami i potem byli już obojętni. Trudne warunki życia w obozie, zwłaszcza epidemia, o której wspominałem, doprowadziły w sumie do śmierci 15 duchownych eparchii przemyskiej. Pierwszym z nich był internowany w Thalerhofie ksiądz Edward Kusznir, proboszcz wstronny w dekanacie drohobyczskim. Zmarł on w pierwszych tygodniach istnienia obozu końcem września 1914 roku. Natomiast ostatni z osadzonych w Thalerhofie duchownych eparchii przemyskiej, ksiądz Olimp Polański, paroch w Jurowcach koło Sanoka, zmarł w marcu 1917 roku, a więc po niemalże 3 latach pobytu w obozie. Był to też jednocześnie ostatni rok istnienia obozu w Thalerhofie. Wśród ofiar możemy też wymienić księdza Michała Ludkiewicza, profesora przemyskiego seminarium duchownego. W sumie na 21 duchownych grecko-katolickich, którzy zmarli w Thalerhofie, aż 15 właśnie pochodziło z eparchii przemyskiej, a więc przeszło 2/3. I ci, którzy zostali zwolnieni na samym końcu, a więc w momencie rozwiązania obozu w 1917 roku, najczęściej wracali do swoich parafii już całkowicie podupadli na zdrowiu. Oddajmy głos księżnej Matyldzie Sapierzynie, która posiadała majątki w parafiach Siedliska oraz Hrebenne koło Rawy Ruskiej. Nasz paroch chrebeński, ksiądz Nil Łomnicki, został wydany przez swoich lokalnych przeciwników. Zwracam uwagę raz jeszcze na ten wątek osobistych porachunków, które często stały za uwięzieniem danego duszpasterza. Dostał się do obozu w Thalerhof, gdzie przebył ciężkie choroby i wrócił po 3 latach złamany na zdrowiu i duszy. On przedtem tęgi i zdrów jak byk, wychudzony, pożółkły, bosy w sandałach i w wyszarzałej sutannie, wyglądał jak powracający z katorgi. Umarł wkrótce po powrocie do Hrebennego. Szanowni Państwo, w sierpniu 1914 roku w liście pasterskim wydanym z okazji wybuchu wojny biskup przemyski Konstantyn Czechowicz pisał: momencik. Pisał, apelując o wierność wobec monarchii habsburskiej, że nikt z nas nie zapomni tej wdzięczności wobec naszego habsburskiego państwa, w którym mamy swobodny rozwój naszego życia narodowego, religijnego czy też kulturalnego.
Wydarzenia I wojny światowej całkowicie przyniosły dezaktualizację tych słów. Dramat więźniów Tallerhofu, tragedia niesłusznie rozstrzelanych bez wyroku sądowego, czy też skazanych na mocy wyroku sądów polowych. Wspomnę tylko, że szereg duchownych eparchii przemyskiej nie tylko trafił do obozu w Tallerhofie, to byli ci, wobec których nie były prowadzone żadne postępowania sądowe, ale również trafił pod zarzutem zrady państwa, najczęściej zupełnie niesłusznie, przed sąd polowy. Miał również przypadek skazania na śmierć duchownego. Był to ksiądz Piotr Sandowicz, paroch w Brunarach, został rozstrzelany we wrześniu 1914 roku razem ze swoim synem Antonim. I te okrutne represje, śmierć w obozach internowania, przypadki rozstrzelania, mordów bez sądu, całkowicie zburzyły ten obraz dobrej Austrii, która dba o nasz rozwój kulturalny, dba o swoich poddanych. Ta brutalna polityka całkowicie zniszczyła w oczach mieszkańców Galicji ten obraz dobrej Austrii. I w 4 lata później mieszkańcy Galicji przystąpią już do budowy własnych państw narodowych, już bez cesarza, choć z nową wojną i nowymi obozami internowania, które niejednokrotnie nie odbiegały, jeśli chodzi o panujące te warunki, od swojego talerszowskiego pierwowzoru. Bardzo Państwu dziękuję. Tu się świeci. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do naszego prelegenta? Nie ma, w takim razie serdecznie dziękuję i zapraszamy na przerwę. Zaczynamy punkt 12:10.
Drugi panel naszej konferencji. Witam serdecznie jeszcze dodatkowe osoby, które się pojawiły na widowni i przechodzimy już do drugiego panelu, który otwiera pan profesor, doktor habilitowany Peter Schwartz. To wybitny historyk związany z Uniwersytetem Preszowskim, specjalizujący się w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie Słowacji i Rusi Podkarpackiej. Jego badania obejmują kwestie tożsamości narodowej, integracji terytorialnej oraz przemian politycznych w okresie I wojny światowej i międzywojnia. Zapraszam serdecznie. Dobrý deň, vážené dámy a páni. Najskôr sa ospravedlním, že nehovorím po polsky ani po rusínsky, ale chcel by som sa veľmi srdečne poďakovať organizátorom za pozvanie s témou, ktorá rieši nie ten zlý vzťah uhorskej vlády alebo Rakúsko-Uhorska k Rusínom, ale naopak, keď Rusínom ponúka čosi, s čím vôbec ani nerátali. Chcel by som sa menovite poďakovať aj pani Novackej a pre Ruskú burzu podarovať moju poslednú knihu o Rusínoch, ale aj o Slovákoch, Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou. Vážené dámy a páni, koniec prvej svetovej vojny v októbri, respektíve novembri 1918, otvoril otázku, čo bude s uhorskými Rusínmi po rozpade monarchie. Zostanú naďalej súčasťou povojnového Uhorska alebo pôjdu inou štátnou cestou. Zrodili sa v zásade dva základné pohľady na budúcnosť Rusínov. O tom prvom, keď sa Rusíni rozhodli skončiť svoju účasť v monarchii, respektíve v Uhorsku, nebudem hovoriť. Skôr sa budem venovať a sústredím sa na otázku tých Rusínov, ktorí sa rozhodli orientovať tým prouhorským či promaďarským smerom. Pre veľkú časť rusínskej inteligencie sa v jeseni 1918 javila ako najpriateľnejšia cesta zostať v Uhorsku. Tu len tak niekoľko map, ale to je z tých úvah, ktoré nerátali s Rakúsko-Uhorskom. Určite pre mnohých z vás sú tieto mapy známe. Je tu Veľká Karpatská Rus, o ktorej sa uvažovalo, že by vznikla z Haliče, Bukoviny a severovýchodného Slovenska. No a to je Karpatská Rus, ktorá ráta aj s Lemkami, žijúcimi v západnej Haliči, teda s týmto územím, na ktorom sa dnes nachádzam spolu s vami. S touto alternatívou prichádzal poslanec uhorského parlamentu Anton Beskyt. No ale ja sa posuniem trošku ďalej. Pre veľkú časť rusínskej inteligencie sa javila najpriateľnejšia cesta zostať v Uhorsku, ale za zmenených podmienok pre ich cirkevný, národný, hospodársky a kultúrny rozvoj. Uvedomovali si svoje obmedzené možnosti, ktoré boli limitované ich historickými, finančnými, ekonomickými, branno-bezpečnostnými a personálnymi možnosťami, bez akejkoľvek medzinárodnej pomoci a podpory. Nová uhorská vláda s liberálnym maďarským politikom Michalom Károjím na čele sa Rusínom javila ako záruka zmien, ktoré rusínske obyvateľstvo nutne potrebovalo. Po výzve Károjho obyvateľom Uhorska, aby zakladali národné rady, ich prostredníctvom zabezpečili pokoj a prispeli k integrite Uhorska, začali vznikať maďarské, slovenské, nemecké, ale aj ruské národné rady.
Ich štátotvorné smerovanie však bolo rozdielne a z veľkej časti nesmerovalo k zachovaniu Uhorska. Týkalo sa to najmä slovenských a ruských národných rád. Dve prouhorské ruské národné rady, Uhoruská národná rada v Užhorode, prijali, a Ruská národná rada v Budapešti prijali výzvu Michala Károlyho vážne a vo vzťahu k Uhorsku stali na pozícii jeho integrity. Nebolo to nič prekvapujúce, keďže grécko-katolícka cirkevná hierarchia v Uhorsku bola dlhodobo previazaná s uhorskou štátnou mocou. Podľa maďarského historika Imre Sákala bolo na území Podkarpatska takýchto ruských národných rád viac, i keď mali len lokálny význam. No na ich čele stáli notári, učitelia a duchovní prouhorskej orientácie. Užhorodská Uhoruská národná rada vznikla so súhlasom grécko-katolického biskupa Antala Papa, na jej čele stál kanonik Simeon Sabov a jej jednateľom bol Augustín Vološin. Všetko grécko-katolícky duchovní. Na ľudovom zhromaždení 9. novembra 1918 v Užhorode, kde sa oficiálne sformovala Uhoruská národná rada, sa táto národná rada v mene rusínskeho obyvateľstva vyslovila za celistvosť Uhorska. Žiadala autonómnu správu grécko-katolíckej cirkvi a až následne aj rovnaké práva pre Rusínov, ako mali ostatné národy, ďalej zriadenie katedry rusínskeho jazyka na Budapešťanskej univerzite a hospodárske reformy, ktoré by zlepšili sociálne postavenie Rusínov. Súčasne z iniciatívy novej maďarskej vlády vznikla v novembri 1918 Ruská národná rada aj v hlavnom meste krajiny, v Budapešti, a to na čele s rusínskym právnikom doktorom Orestom Sabovom, ktorý bol vysokým úradníkom na ministerstve vnútra. Orest Sabo sa hlásil k rusínskej národnosti, ale zároveň bol aj lojálnym občanom Uhorska, čo nebolo nič zvláštne. Bol však presvedčený, že pre Rusínov bude lepšie, ak príjmu maďarčinu ako svoj jazyk, ktorý im otvorí cestu k vyššiemu vzdelaniu, k maďarskej a tým pádom aj k svetovej kultúre, k lukratívnejšiemu zamestnaniu a tiež ku kariérnemu rastu, teda k lepšiemu životu. V asimilácii Rusínov nevidel nič zlé, čím sa rozchádzal s názormi nepočetných rusínskych národne orientovaných vzdelancov, najmä zo staršej generácie. Obrovská bieda, ktorá bola neprehliadnutelná a ktorá vyháňala tisícky Rusínov do zámoria za prácu ešte pred Prvou svetovou vojnou, sa stala inšpiráciou pre Oresta Sabova, ktorý vypracoval kultúrno-sociálny projekt s názvom Národnostná informačná knižnica. Cieľom tohoto projektu, to bolo ešte pred Prvou svetovou vojnou, bolo predstaviť jednotlivé národnosti Uhorska, ich problémy a vzťah k uhorskej vlasti, a to v knižnej forme a v maďarskom jazyku, aby ich uhorská maďarská spoločnosť nevnímala ako hrozbu, ale ako integrálnu súčasť Uhorského kráľovstva. V roku 1913 vydal knihu o uhorských Rusoch Rusíni. Kniha sa kvôli vojne nestretla s veľkým ohlasom, ale Orest Sabo bol v maďarských vládnych kruhoch pokladaný za znalca rusínskeho prostredia. Preto ho v novembri 1918 oslovil nielen predseda maďarskej vlády Károly, ale aj minister pre národnosti Oskar Jási, aby založil celonárodnú Ruskú národnú radu ako ústredný orgán rusínskeho obyvateľstva v Uhorsku, ktorý bol, alebo mal byť jediný s právom hovoriť v mene Rusínov. V
V tomto mu cieľene pomáhala maďarská vláda, ktorá ho 1. decembra 1918 vymenovala do funkcie vládneho komisára pre riešenie rusínskej otázky v Uhorsku. Keď skrachovala iniciatíva ministra pre národnosti maďarskej vlády Oskara Jásiho premeniť Uhorsko na kantonálnom princípe podľa vzoru Švajčiarska, a keď sa s neúspechom skončilo celonárodné zhromaždenie uhorských Rusínov 10. decembra 1918 v Budapešti, zvolané Orestom Saboom, ktoré malo potvrdiť záujem Rusínov zostať v Uhorsku, uhorská vláda ponúkla Rusínom veľkorysú autonómiu, pomenovanú podľa stredovekého uhorského obranného systému Ruská krajina. Keďže sa v jeseni 1918 situácia medzi Rusínmi nevyvíjala podľa predstav Károlyho vlády, táto 21. decembra 1918 urýchlene prijala zákon číslo 10, ktorým zriaďovala rusínsku autonómiu Ruskú krajinu. Zákon vstúpil do platnosti 25. decembra 1918. V ústrednej maďarskej vláde vzniklo Ministerstvo pre Ruskú krajinu, ktorú viedol doktor Oreš Sabo. Jeho úlohou bolo utlmiť dezintegračné tendencie Rusínov a formovať správu rusínskej autonómie. Zákon číslo 10 pritom dával Rusínom také práva a otváral také možnosti, aké sa od Károlyho vlády neodvážila žiadať ani jedna jediná Ruská národná rada. Užhorodská Uhoruská národná rada privítala iniciatívu Budapešti a podporovala kroky, ktoré maďarská vláda robila na území Uhorskej Rusy, či dnešného Zakarpatska. Cirkevné grécko-katolické kruhy a najmä grécko-katolická cirkevná hierarchia privítali zriadenie Ruskej krajiny veľmi úprimne. Okrem toho začali vydávať noviny Ruská krajina, ktoré začali vychádzať v Úšorode od 1. januára 1919. Prinášali oslavné články, v ktorých redakcia ďakovala Károlyho vláde za udelenie autonómie, vyzdvihovali činnosť dovtedy medzi Rusínmi málo známeho Oresta Saboa. Ten sa zasa cez noviny obracal na Rusínov, aby stáli za integritou Uhorska, lebo v ňom už budú rovnocennými a plnoprávnymi obyvateľmi krajiny. Prvé číslo novín bolo bezplatne distribuované do rusínskych domácností. Noviny boli písané azbukou a po rusky. Ich redakcia sídlila na Sečeného námestí číslo 10 v Úšorode. Hlavným redaktorom bol Augustín Vološin a zodpovedným redaktorom Viktor Želtvaj. Dňa 30. decembra 1918 rokovali v Budapešti členovia Uhroruskej národnej rady s maďarskou vládou o hraniciach ruskej krajiny. Rusínska delegácia prezentovala svoje predstavy. Podľa nej ruská krajina mala zahŕňať Marmarošskú, Berežskú, Úgočskú a Užskú župu. Otvorenou ostala otázka severných častí Spišskej, Šarišskej a Zemplínskej župy, ktoré boli všeobecne pokladané za slovenské, no aj s rusínskym obyvateľstvom na severe týchto žúp. Károlyho vláda im však nemohla prisľúbiť viac, lebo to bolo záujmové územie Slovenskej ľudovej republiky, ktorú 11. decembra 1918 v Košiciach vyhlásil prešovský archivár Viktor Dvorčák, ktorý bol, podobne ako niektorí ďalší, orientovaný smerom na Uhorsko a na zachovanie integrálneho Uhorska. Budapešť mala mať protektorát nad touto Slovenskou ľudovou republikou, ktoré sa s krajinskou hranicou mali stretnúť kdesi na východnom pomedzi. Pre Užhorodskú Uhroruskú národnú radu
sa však január 1919 stal mesiacom pokazených nádejí na záchranu starého Uhorska aj s územím obývaným Rusínmi. Dňa 12. januára 1919 bol totiž Užhorod obsadený československým vojskom a stal sa súčasťou nového štátu. Ďalší vývoj naznačoval, že sa súčasťou Československa stane celá Užská župa a následne aj ostatné podkarpatské župy. Augustín Vološín a podžupan Užskej župy Pavol Legeza sa preto vybrali za vyslancom Československa do Budapešti Milanom Hodžom, aby zistili, aké plány má s podkarpatskou Rusou československá vláda. Tam sa dozvedeli, že územie obývané Rusínmi aj na severovýchode Slovenska, aj na podkarpatskej Rusi bude pripojené k Československu, proti čomu obaja delegáti ostro protestovali. Protestovali aj proti tomu, že na obsadenom území sa nesmú konať voľby do snemu ruskej krajiny, ktorú Československo neuznávalo ako rusínske autonómne územie Maďarska. Medzitým sa Orest Sabo snažil na území podkarpatskej Rusy, ktoré bolo pod správou Uhorska, organizovať novú správu autonómnej ruskej krajiny. Maďarská vláda ho v tom podporovala. 4. februára 1919 prijala nariadenie o organizácii rusínskej vlády. 5. februára 1919 bola menovaná dočasná vláda na čele s Orestom Sabom a autonómna vláda po uverejnení nariadení číslo 928 z roku 1919 11. februára 1919 vypísala voľby do snemu ruskej krajiny, ktorý mal mať všetky zákonodárne kompetencie. Za guvernéra ruskej krajiny bol menovaný právnik Augustín Štefan, ktorého vidíme aj na tom slajde. Pochádzal z Rachova, patril medzi popredné rusínske osobnosti Marmarošskej župy, ale Augustín Štefan bol taktiež presvedčený, že pomaďarčenie Rusínov by im otváralo dvere do nového života. Preto jeho menovanie do funkcie guvernéra ruskej krajiny bolo veľkou časťou maďarskej politiky privítané a akceptované. Vo funkcii guvernéra bol potvrdený 5. marca 1919 Rusínskym národným zhromaždením ruskej krajiny. Tu len na ilustráciu toho, ako boli vnímaní Rusíni v Úhorsku, je to mapa, ktorá bola zverejnená v jednom satirickom časopise rakúskom v roku 1906, ale nebudem upierať vašu pozornosť na všetky osobnosti, len si všimnite dve osobnosti, ktoré tu sú. Neviem, či to Tak to sú dvaja muži, jeden tu hneď z kraja a druhý tam trošku hore. Obidvaja majú napísané Ruténe. Vidíme, že sú roztrhaných kabácov, roztrhaných nohaviciach a jednému aj druhému trčí z vrecka fľaša pálenky. Čiže rusínske obyvateľstvo bolo vnímané ako chudobné, ako nevzdelané, ako čosi, čo jednoducho nedokáže spravovať svoje vlastné záležitosti. A práve tomuto rusínskému obyvateľstvu, takto vnímanému aj v Uhorsku, Károlyiho vláda ponúka ruskú krajinu, autonómne územie, ktoré si mali Rusíni podľa týchto ponúk spravovať sami. Samozrejme, Rusíni boli vnímaní takto nielen v roku 1906, ale aj v roku 1918-19. Rusínskou aktivitou smerujúcou k vyhláseniu a územnému stanoveniu ruskej krajiny však boli zaskočení najmä Maďari a Židia žijúci na území podkarpatskej Rusy. Títo sa podľa toho mali stať súčasťou rusínskej autonómie, ktorú mali spravovať takí ľudia, akých sme videli na tej karikatúre z roku 1906. To znamená, že maďarské a židovské obyvateľstvo zásadne odmietalo ruskú krajinu, obávajúc sa o svoje postavenie v nej.
Ruskú krajinu však odmietli aj Rusíni 21. januára 1919 na veľkom ľudovom zhromaždení v Chúste. Väčšina zo 420 prítomných delegátov sa hlásila k Veľkej Ukrajine a Uhorsko už odmietala. Dokonca aj zvolila svojich zástupcov, ktorí mali v Kyjeve rokovať o pripojení Podkarpatska k Ukrajinskej ľudovej republike. Takéto stanovisko Rusínov sa dalo predpokladať aj na základe prieskumu, ktorý koncom decembra 1918 urobil v 62 dedinách na Verchovine maďarský novinár Kálmán Szárvady z poverenia Hiadora Stripského, vtedy už vládneho komisára pre riešenie rusínskej otázky v Uhorsku. Rusíni totiž neverili, že by sa takáto autonómia mohla udržať dlho a že by sa život nevrátil do pôvodných koľají, hneď ako by sa pomery v Uhorsku či Maďarsku ustálili. Orec Sabo vyvíjal veľkú aktivitu, aby sa Podkarpatsko stalo reálnou a obyvateľstvom uznanou autonómnou oblasťou Maďarska. Presviečal miestne maďarské obyvateľstvo, že sa na jeho postavení nič nezmení. A na druhej strane presviečal Rusínov, že sa zásadne zmení ich postavenie v krajine. Jar 1919 sa však v Maďarsku niesla v znamení veľkých revolučných zvratov, ktoré nepomáhali pri realizácii rusínskej autonómie. Rozhodnutie Parížskej mierovej konferencii o pričlenení Podkarpatska k Československu a vlastne o výraznom oklieštení Maďarska, ktoré stratilo aj Slovensko na severe krajiny a Sedmohradsko na jej východe, vyvolalo vlnu nespokojnosti nielen s víťaznými mocnosťami, ale aj s vlastnou vládou pod vedením Déneša Berenkeiho a s prezidentom Maďarskej republiky Mihailom Károlim. Dňa 21. marca 1919 koaličná vláda Berenkeiho odstúpila a rovnako aj Károly a moc v Maďarsku prevzali sociálni demokrati a zakrátko spolu s nimi aj maďarskí komunisti. 21. marca 1919 bola vyhlásená Maďarská republika rád. Tá akceptovala autonómnu ruskú krajinu, ale len so sovietskou mocou. Vo funkcii ponechala Augustína Štefana, ale už nie ako guvernéra, ale ako ľudového komisára pre ruskú krajinu. Doktor Orec Sabo, iniciátor v podstate všetkých týchto aktivít, rezignoval na svoje funkcie a v otázke ruskej krajiny sa viac neangažoval. Keď sa 30. júna 1919 Maďarská červená armáda začala sťahovať z územia Podkarpatska, na základe nariadenia Najvyššej rady Parížskej mierovej konferencie na Podkarpatsku zanikla nielen Maďarská republika rád, ale aj ruská krajina. Územie bolo následne obsadené československými vojenskými jednotkami a ruská krajina ako epizodická udalosť sa premenila na základe Saint-Germainskej mierovej zmluvy zo septembra 1919 na Podkarpatskú Rus s priznanou autonómiou v Československej republike. Ďakujem vám za pozornosť. Nie widzimy żadnych pytań, to dziękujemy jeszcze raz panie profesorze. I zapraszamy kolejnego prelegenta drugiego panelu. Dr Wiktor Węglewicz to historyk specjalizujący się w badaniach nad I wojną światową oraz kwestiami narodowościowymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego szczególnym obszarem zainteresowań są dzieje jeńców i internowanych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1914-1924. Zapraszamy. Szanowni Państwo, w 1914 roku Ukraińcy galicyjscy, można powiedzieć, byli już w pełni uformowanym, świadomym narodem, gotowym do walki o
niepodległe państwo. No i jak wiemy w sierpniu 1914 roku ukraińscy strzelcy siczowi ruszyli do tego boju. Walka na niwie zbrojnej, dyplomatycznej i administracyjnej trwała w przypadku Galicji Wschodniej przez kolejne długie 8 lat i ostatecznie w 1923 decyzją Rady Ambasadorów, która przyznała Galicję Wschodnią Polsce, ostatecznie zakończyła się klęską. No, w tym okresie Ukraińcy mieli przeciwko sobie wielu, którzy patrzyli niechętnie bądź wrogo na ich ambicje. No, w okresie I wojny światowej administracja austriacka podejrzewała ich o nielojalność i sprzyjanie Rosjanom, a później Polacy traktowali ich wrogo z uwagi na budowę Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. I jednym ze skutków właśnie takiego podejścia były internowania dokonane po wybuchu I wojny światowej przez władze austro-węgierskie oraz w latach 1918-1921 przez władze polskie. I w swoim dzisiejszym wystąpieniu chciałbym powiedzieć parę słów, porównać internowania, które były dokonane na Ukraińcach w okresie I wojny światowej właśnie w obozie w Tallerhofie i internowania, których dokonały władze polskie po listopadzie 1918 roku. I tytułem wstępu chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w przypadku polskich obozów będę mówił przede wszystkim o obozie internowania w Dąbiu pod Krakowem, gdzie skupiono większość inteligencji i cywilnych internowanych. Oraz trochę też wspomnę o obozie w Tucholi na Pomorzu, gdzie w 1920 roku skupiono resztki Czerwonej Ukraińskiej Armii Halickiej, czyli tej części Armii Ukraińskiej, która przeszła przez Zbrucz i została w czasie wyprawy kijowskiej internowana przez Polaków. Tak, i chciałbym zacząć cytatem ze wspomnień jednego z czołowych działaczy przemyskich, ukraińskich działaczy Przemyśla, Teofila Kormosza, który w swoich wspomnieniach wydanych na świeżo po wydarzeniach wiosną 1919 roku w Stanisławowskiej Republice wspomniał o swoim internowaniu w Dąbiu pod Krakowem i określił to w ten sposób. Dąbie to polski Tallerhof. Pomieszczenia liche, nędzne jedzenie, całkowite ograniczenie wolności osobistej. No jak widać, Tallerhof został użyty przez niego jako miejsce czy też symbol męczeństwa narodu ukraińskiego i właśnie do obozu w Tallerhofie już wtedy na początku 1919 przyrównał polski obóz w Dąbiu. Kormosz zresztą przywołał Tallerhof jeszcze raz, chwilę wcześniej, w styczniu 1919, tym razem w liście do polskiego dowódcy obozu w Dąbiu, porucznika Jana Kajfasza. Ponieważ Kormosz akurat uciekł z tego obozu i z Wiednia wysłał do Krakowa list, w którym napisał, iż w konsekwencji zaostrzenia reżimu i represji ze strony dowódców obozu został zmuszony do opuszczenia, i tutaj cytat, polskiego Tallerhofu. Uważał swoje uwięzienie za, też kolejny cytat, skandal, bezprawie i gwałt popełnione na naszych osobach i naszym narodzie. A pikanterii temu wszystkiemu dodaje fakt, nie wiem czy znany wówczas Kormoszowi, być może tak, że dowódca, porucznik Jan Kajfasz, sam służył w obozie w Tallerhofie przez 2 miesiące w już końcowym etapie istnienia obozu w 1917 roku i jeszcze jako oficer austriacki został przeniesiony do obozu w Dąbiu, a po zmianie władzy automatycznie został jego polskim dowódcą. Do tej analogii, czyli do męczeństwa Ukraińców, nawiązał też kanadyjsko-ukraiński dziennikarz Osyp Megas, który w 1919 roku w czasie swojego objazdu obszarów zamieszkiwanych przez Ukraińców w Europie przybył również do Galicji i w rok później w Kanadzie wydał książkę pod tytułem Tragedia Hałyckiej Ukrainy, a głównym celem tej publikacji było pokazanie polskich zbrodni na narodzie ukraińskim i wśród nich wspomniane były aresztowania i internowania cywilów, a także niewola wojskowych z Armii Halickiej. Megas twierdził, że polskie władze cywilne i wojskowe dążyły do wyniszczenia jak największej liczby ludności ukraińskiej, by osiągnąć przewagę w plebiscycie Antanty. I dlatego też Polacy w pierwszej kolejności mieli internować inteligencję i duchowieństwo. No i wizja obozów, którą tutaj Megas zarysował w swoim dziele, rysuje się bardzo ponuro i posunął się do stwierdzenia, tutaj kolejny cytat, iż Tallerhof, Arad i zesłanie syberyjskie były rajem w porównaniu z piekłem, jakie z łaski polskiej kultury przeżywają teraz niewinnie najlepsi synowie narodu ukraińskiego.
No, skoro przedstawieni wyżej działacze ukraińscy przywoływali nazwę Talerhofów w kontekście internowań w polskich obozach przez władze polskie, no nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście taka analogia była zasadna. Czy dokonanie takiego porównania w ogóle jest możliwe, gdyż internowania odbywały się w innych warunkach politycznych i kierowano się w nich innymi kryteriami. I chciałbym tutaj przejrzeć właśnie pod kątem takich 4 czynników, czyli po pierwsze narodowości internowanych, grup społecznych, które tu zatrzymano, obszaru, na którym internowano i chyba najważniejszego porównania procesu internowania i pobytu za drutami. Więc w przypadku narodowości no, generalnie wszystko jest jasne, czyli do obozów w obu przypadkach trafiali Ukraińcy i Łemkowie, też z Galicji Wschodniej i Zachodniej. W kontekście drugim, czyli grup społecznych, w obu przypadkach był to no, przekrój społeczeństwa z Galicji. No, reprezentowane były wszystkie grupy społeczne, od czołowych działaczy inteligencji przez duchowieństwo grecko-katolickie, mieszkańców miast oraz chyba najbardziej licznych chłopów zamieszkujących obszar Galicji. Należy wszakże zauważyć, tutaj trochę już Adam Szczypak mówił na ten temat, że w Talerhofie internowano szczególnie wielu przedstawicieli duchowieństwa grecko-katolickiego, a internowania polskie odbyły się jednak na mniejszą skalę w tym okresie 1918-1920. I chciałbym tutaj wymienić parę osób, które były internowane właśnie zarówno w Talerhofie, jak i później w latach 18-20 przez Polaków. Mianowicie odnalazłem kilku księży, którzy mieli nieszczęście znaleźć się za drutami zarówno obozu w Talerhofie, jak i w niewoli polskiej. Przykładem takim był ksiądz Włodzimierz Wękrynowicz z parafii w Tarnawie, który został internowany przez władze austriackie w 1914 roku. Trafił do Talerhofu i wyszedł z niego po kilku miesiącach w roku 15. Natomiast w lipcu 1919 został internowany tym razem przez Polaków i znalazł się w rzeczonym już obozie w Dąbiu pod Krakowem. Skąd zresztą pozostawił wspomnienia, no niestety nie udało mi się ustalić, czy opisał również obóz w Talerhofie, bo byłaby to unikalna możliwość porównania, jak właśnie widział i swoje internowanie w okresie wcześniejszym, jak i późniejszym. Innymi księżmi, którzy byli internowani zarówno tu i tu, był na przykład ksiądz Stepan Makar z Nowego Miasta, był w Talerhofie, a w 19 roku był internowany w Lwowie, oraz ksiądz Włodzimierz Ilnycki z Grochowców, tak samo Talerhof i w 19 roku Dąb. Z cywilów chciałbym tutaj wspomnieć na przykład Petra Grodzickiego, adwokata i działacza społeczno-politycznego, którego w 1914 roku aresztowano i internowano jako wroga państwa austriackiego i umieszczono w Talerhofie. A z kolei w 1919 roku podczas przekraczania granicy polsko-rumuńskiej przekradał się w celu dostania się na Wielką Ukrainę i dołączenia do Ukraińskiej Armii Halickiej. Został zatrzymany przez żandarmerię polską i osadzony tym razem w więzieniu Brygitki w Lwowie, gdzie mieściła się stacja rozdzielcza jeńców internowanych, wysyłanych później do obozów we wnętrzu kraju. No i tu przesiedział 9 miesięcy. Z kolei Iwan Kozi z Oleszyc, w momencie wybuchu wojny, młody człowiek, uczeń gimnazjum ukraińskiego w Przemyślu, został aresztowany 16 sierpnia 14 roku razem z 2 braćmi i umieszczony w Talerhofie. Po 18 roku natomiast służył w Ukraińskiej Armii Halickiej, przeszedł z nią cały szlak i właśnie w kwietniu 20 roku został rozbrojony na Kijowszczyźnie przez wojsko polskie i wraz z towarzyszami trafił do obozu w Tucholi na Pomorzu, skąd zwolniono go w marcu 1921 roku. Innym przykładem Teofil Kostecki, prawnik i sędzia w okresie austriackim i w 1914 roku pod zarzutem proukraińskich poglądów został aresztowany i internowany w Talerhofie na 16 miesięcy. Po czym został wypuszczony, ale przydzielony do karnej kompanii złożonej z Serbów i wysłany na front włoski. Natomiast w 18 roku wrócił do Galicji, również służył w Ukraińskiej Armii Halickiej
i latem 19 roku trafił do polskiej niewoli, skąd powrócił w styczniu roku 20. Tak, omawiając jeszcze kryterium terytorialne, tutaj należy stwierdzić pewną różnicę, ponieważ Polacy internowali głównie w Galicji Wschodniej. Tam w zachodniej części kraju te internowania miały trochę mniejszą skalę. Natomiast no, władze austriackie, jak wiadomo, na początek oczyszczały ten pas przyfrontowy, natomiast internowania tutaj na Łękoszczyźnie zadziały się troszeczkę później. Tak, i chciałbym jeszcze wspomnieć o właśnie samym procesie internowania, o samym pobycie, porównać właśnie te dwie rzeczywistości obozowe. Więc pierwsza sprawa, transporty do obozów, one się odbywały w podobny sposób. W przypadku Tallerhofu było tak, że część uwięzionych z Galicji we wrześniu 14 roku umieszczono najpierw w Brygitkach, skąd formowano transporty kierowane do obozu i polskie władze również zastosowały podobny schemat, wykorzystując lwowskie więzienie, umieszczając tam stację rozdzielczą, no wiadomo, wygodny budynek i tam transporty były formowane i kierowane na przykład do Dąbia, czy do Wadowic, czy potem do Strzałkowa w Wielkopolsce. I również w obu przypadkach podczas transportu był ten sam mechanizm, czyli no, eskorta znęcała się nad eskortowanymi, internowanymi. Dalej podobne założenia budowlane i koncepcyjne. Zarówno obóz w Tallerhofie, jak i w Dąbiu zostały założone na miejscu obiektów wojskowych Armii Cesarsko-Królewskiej. I tak samo w obu przypadkach budowano baraki dopiero w okresie I wojny światowej, ponieważ tu nie dodałem tego, może powiem w tym momencie, że Dąbie zostało założone w 1915 roku jako austriacki obóz, ale jeniecki dla jeńców z armii włoskiej, rosyjskiej, serbskiej i chyba też rumuńskiej. Natomiast no, po 1918 roku zostało natychmiast przejęte przez wojsko polskie. I tutaj też jedna taka uwaga, że w przypadku polskich obozów nie używano namiotów jak w przypadku Tallerhofu, zanim zbudowano drewniane baraki. No i koncepcja umieszczenia właśnie tych dwóch obozów była podobna, ponieważ po pierwsze były to duże tereny we własności wojska, no, sama powierzchnia obozu w Tallerhofie 110 hektarów, wystarczająco, żeby pomieścić dużą ilość, kilku tysięcy internowanych. Po drugie i chyba najważniejsze, czyli duże oddalenie od linii frontu, co miało uniemożliwiać ucieczki i izolować z dala od domu więzionych. Tak, widzę, że już tu czas się zbliża do końca, więc chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy, czyli przemoc. Ponieważ wiemy, no, w przypadku Tallerhofu straż obozowa była bardzo brutalna w stosunku do osadzonych, stosowała wobec nich wymyślne tortury, o czym już dzisiaj było powiedziane. Dochodziło to też do przykładu zabójstw internowanych. Zdaje się, już pierwszego dnia był taki przypadek w Tallerhofie, że straże obozowe zastrzeliły dwóch chłopów, którzy się oddalili, no oczywiście pod zarzutem ucieczki. Natomiast tu należy podkreślić, że w przypadku polskich obozów nie występowały takie właśnie celowe zabójstwa osadzonych. Co prawda przemoc była stosowana, no, w takim środowisku zamkniętym było to nieuniknione, natomiast na mniejszą skalę. Jeden przypadek zabójstwa ukraińskiego oficera nastąpił w Tucholi w czerwcu 1920 roku właśnie podczas ucieczki, tylko tym razem to była właśnie prawdziwa ucieczka. Był to odosobniony przypadek. I chciałbym jeszcze na sam koniec wspomnieć o komisjach, ponieważ no, słynna komisja tellerhofska, która została powołana zaraz po założeniu obozu, ulokowana przy namiestnictwie w Gracu, która no, miała dużo pracy, nie nadążała ze sprawdzaniem akt więzionych osób. No, co prawda do grudnia 2014 roku zwolniono z obozu 684 więźniów. Kolejne dochodzenia znajdowały się w toku postępowania, ale no tylko w 66 przypadkach potrafiono znaleźć jakiś powód internowania, ponieważ no w 1914 w wielu przypadkach
Powód aresztowań i dalszego internowania był nieznany. No, często transporty, które przychodziły do Tellerhofu, były określane jako politycznie podejrzani. A jak wyglądała sytuacja w roku 19 w przypadku niewoli polskiej? Również powołano taką specjalną komisję, tym razem wysłaną przez Sejm ustawodawczy, która miała się zająć właśnie specjalnie sprawą internowanych cywilnych z Galicji Wschodniej i sformułowane przez nią wnioski na początku grudnia 19 roku no, są bardzo podobne do tych, z którymi się stykała Komisja Tellerhowska, czyli tu stwierdzono brak ewidencji w Brygitkach, brak jakiegokolwiek wykazu konfinowanych no i brakowało również wielu akt dotyczących internowanych, albo były to ogólnie bardzo ogólne uwagi, a komisja stwierdziła ponadto, iż 9 na 10 akt jest tak ogólnych, że nie pozwalają na stwierdzenie, za co dokładnie internowano daną osobę. Tak, i w tym momencie chciałbym skończyć, podsumowując, takie porównanie wydaje mi się możliwe i mechanizmy, które zachodziły w Tallerhofie, jak i później w przypadku internowań polskich w latach 1918, 1920 czy też 21, nieliczne przypadki były bardzo podobne. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Jest. Bo może ja przeoczyłem, ale czy znana jest liczba osób internowanych w Dąbiu? Tak. I czy to ma porównanie jakieś z Tallerhofem, analogię jakąś? W przypadku Tallerhofu maksymalna liczba internowanych to było się zdaje 6 000. Tak. Natomiast w przypadku Dąbia w jednym momencie maksymalnie przybywało tam 7 000 osób, chociaż latem 19 obóz jeszcze rozbudowano, żeby pomieścił do 9 000, ale ta liczba według moich badań nie została nigdy osiągnięta. Z całkowitą ilością osób, które się przez Dąbie przewinęły, no jest pewien problem, ponieważ no, niestety akta obozu się nie zachowały, znamy tylko ogólną liczbę. Do listopada 1920 przez obóz w Dąbiu przewinęło się bodaj 34 000 osób. Tylko że byli to, przepraszam, chyba zawyżyłem liczbę, ale to było już tak kilkanaście tysięcy osób. Tylko że były to liczne grupy, bo byli i Czesi, i Słowacy na początku XIX roku, z tego konfliktu o Śląsk Cieszyński. Byli właśnie Ukraińcy galicyjscy, byli Żydzi, byli polscy komuniści. W 20 roku kilka tysięcy żołnierzy z armii generała Mikołaja Bredowa, białogwardziści, a potem czerwonoarmiści już jako jeńcy wojenni. I problem właśnie tutaj jest taki, że niekiedy ciężko było, nie mając dokumentów osobistych, no bo każdy jeniec w polskich przepisach powinien posiadać taką kartę identyfikacyjną, gdzie podawano czy jeniec, czy internowany, za co i tak dalej. Trudno jest rozdzielić, ilu konkretnie było internowanych cywilnych, a ilu jeńców, bo niestety w tym obozie, który miał generalnie służyć do tego, żeby byli tam cywile, z racji braku miejsca pomieszczono też jeńców wojennych. A, no jeszcze byli petlurowcy w 1919 roku, więc Ukraińcy z Zazbrucza. Drugie pytanie. Od tego nie wiem, przepraszam, ale wydaje mi się, że możliwe, że nie prowadzono. Właśnie, więc nie odpowiem na to pytanie, przykro.
to przynajmniej coś jest. Natomiast no, myślę, że sprawa wymaga jednak dalszych badań, no bo obóz w Tallerhofie nadal, no jest tu szerokie pole do badań. Jeszcze jeden pan pytał. Tak. Po 1918 roku, jako pierwsze, już w listopadzie 18 roku, Wojsko Polskie zorganizowało właśnie obóz w Dąbiu i obóz w Wadowicach. Dąbie przeznaczono generalnie dla inteligencji, dla internowanych cywilnych, częściowo też dla oficerów. Natomiast Wadowice były stricte obozem dla jeńców, oficerów i żołnierzy Ukraińskiej Armii Halickiej. Potem był jeszcze taki mały obóz w Baranowie na zamku. To był, on krótko funkcjonował i przeznaczony był dla kilkunastu czołowych działaczy ukraińskich, którzy znaleźli się w listopadzie i grudniu 18 roku w Przemyślu i w Lwowie, ich tam internowano. Natomiast to były 3 miesiące, grudzień 18, marzec 19. Był obóz w Łańcucie, ale to dopiero od lata 19, przeznaczony tylko i wyłącznie dla żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli petlurowców. I od lipca 19 roku obóz jeniecki w Pikulicach pod Przemyślem. W okresie I wojny światowej, no to też Dąbie, to jest 15 rok, tak samo Wadowice, i to nawet Wadowice były tam podzielone na dwa obozy, Wadowice i chyba Rzęsna Polska, jeśli dobrze pamiętam. I chyba w Łańcucie coś było, natomiast więcej obozów takich stałych w Galicji nie było. To było dosyć, wie pan, blisko linii frontu, więc to nie miało sensu. Raczej jeńców wywożono w głąb monarchii, na przykład na Węgry. Dobrze, dziękujemy serdecznie. O, przepraszam bardzo. Coś znalazłem, tak. Nie, chyba ze wspomnień. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I trzeci panel zamyka pan Damian Nowak, który jest kulturoznawcą i regionalistą, jest związany z Muzeum Ziemi Bieckiej. W swojej działalności badawczej i popularyzatorskiej koncentruje się na historii lokalnej i zabytkoznawstwie, skupiając się w obszarze często zapomnianych wątków historii Karpat. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Sobie tylko próbę zrobię. Mówiąc o Tallerhofie, trudno nie powiedzieć o organizacji, która przez lata w okresie międzywojennym organizowała, wspierała i koordynowała większość działań, które miały związek z upamiętnieniem Tallerhofu. I tutaj też przede wszystkim warto tej organizacji poświęcić w tym momencie kilka słów, gdyż większość wiedzy, którą posiadamy obecnie, która była i w okresie międzywojennym wykorzystywana jako źródło historyczne, a także w okresie powojennym pochodzi właśnie dzięki pracy Komitetu Tallerhowskiego, później zwanego już w latach 30. Centralnym Komitetem Tallerhowskim. Jakie są jego początki? Pierwotnym założeniem było założenie organizacji, która ma za zadanie zrzeszać byłych więźniów obozu internowania w Tallerhofie. Jednak bardzo szybko zaczęła się ta organizacja wraz z dużym zainteresowaniem wśród więźniów, oczywiście byłych więźniów, jak i innych osób z terenów dawnej Galicji się rozbudowywać i bardzo szybko stała się bardzo prężną instytucją. Było to możliwe dzięki wsparciu innej instytucji, a mianowicie reaktywowanego w 1922 roku Instytutu Stauropigialnego w Lwowie. Instytut z ogromnymi tradycjami,
mieszczący się w jednym takim bardzo symbolicznym ogólnie dla kultury ruskiej, a także ukraińskiej miejscu, czyli dawnej drukarni przy ulicy Blacharskiej 9, obecnie ulica Fedorowa, to jest za kościołem dominikanów w samym sercu Lwowa. Sam komitet, jak wspomniałem, powstał w 1923 roku, nazywał się po prostu Komitet Talerchowski. Cały czas utrzymywał adres właśnie Instytutu Stauropigialnego, czyli ulica Blacharska 9 i tak było do 1939 roku. Nazwy się zmieniały, nazwy ewoluowały. Ta, dzięki której istnieje ten tytuł, czyli Centralny Komitet Talerchowski, uplasowała się dopiero w 1933 roku, natomiast w okresie wcześniejszym tutaj są firmówki komitetu i są też jakby różne nazwy w zależności od etapu funkcjonowania tejże organizacji. Tutaj też ona była bardzo silnie sprzężona samym Instytutem Stauropigialnym, ponieważ większość osób, które tworzyły komitet, również były zaangażowane w zarządzanie i aktywny udział właśnie w życiu lwowskiej Stauropigii. I tutaj mam na myśli przede wszystkim, można by wymieniać wiele tych osób, które angażowały się zarówno w komitet, jak i w Stauropigię, to poświęcę tylko kilka słów dwóm osobom. Pierwszy to jest Antoni Guła, sędzia galicyjski, przez wiele lat absolwent w ogóle Wydziału Prawa na Uniwersytecie Lwowskim. Tam karierę zaczynał sędziowską w Kosowie, następnie był sędzią powiatowym w Chodorowie i już po wojnie w 1926 roku został sędzią Sądu Okręgowego w Samborze, gdzie przez kilka lat do emerytury w 1930 roku pracował i on tutaj przez wiele lat pełnił funkcję zarówno prezesa, jak i Komitetu Talerchowskiego, jak i starostę lwowskiej Stauropigii. Drugim osobą, która silnie jest związana z działalnością także tych dwóch organizacji, to jest dr Wasyl Wawryk, przedwojenny student prawa, również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, następnie internowany w Talerchofie, już na prawo po zwolnieniu nie wrócił, wyjechał do Rosji, gdzie walczył po stronie białogwardzistów, później zbiegł do Czechosłowacji, gdzie w Pradze ukończył studia z zakresu filozofii i w latach 20. powrócił do Lwowa już jako pracownik naukowy, został zatrudniony na Uniwersytecie Lwowskim na Wydziale Filozofii, gdzie przez wiele lat był po prostu profesorem i wykładowcą. To są te dwie osoby, których tylko tak pokrótce chciałem wspomnieć i które faktycznie bardzo dużo włożyły w działalność samego komitetu. Jakie były zadania komitetu? Pierwsza, oprócz zrzeszenia byłych więźniów, to było praca nad uporządkowaniem dokumentów historycznych. W ogóle w latach 20. niewiele w sumie wiedziano, bo nie było dostępu w tym czasie swobodnych do archiwów austriackich, więc posiłkowano się tym, co się faktycznie zdobywało od ludzi. Więc przede wszystkim Komitet Talerchowski zbierał informacje, listy, utwory literackie, fotografie, wspomnienia, to co tworzyli byli więźniowie obozu w Talerchofie, ale też rozsyłali po prowincji małopolskiej, czy małopolskiej zachodniej, czy wschodniej ankiety. To tutaj taką siecią dystrybucji tutaj była sieć czytelni imienia Michała Kaczkowskiego, gdzie zadawano pytania byłym więźniom, jak trafili, nawet pojawia się tutaj, niestety pewnie nie widać przez światło, ale jest nawet pytanie, czy wiadomo, kto doniósł i na podstawie takiej ankiety też tworzono listy więźniów. Oczywiście z roku na rok to archiwum i wiedza na temat osadzonych w Talerchofie się rozszerzała, ale jakby początkowym narzędziem właśnie była taka krótka ankieta, gdzie tworzono pierwszą bazę o więźniach talerchowskich. Bardzo szybko, bo już po roku działalności zaczęto wydawać
almanach talerchowski, który był przede wszystkim opierał się na zasobie, który został przez ten rok działalności zebrany. W sumie wyszły 4 tomy, ostatni wyszedł w 1932 roku. Jest to bezcenne źródło do wiedzy o samym Talerhofie, jak i o osobach w nim osadzonych. Takim koronującym pierwszy okres działalności Komitetu Talerchowskiego był pierwszy zjazd talerchowski, który odbył się 31 października w Lwowie. Miał on charakter, było to pierwsza takie masowa uroczystość, gdzie faktycznie zjechało się kilka tysięcy osób. Dokładnie jak to w informacjach prasowych bywa, nie wiadomo ile, czy to było 10 tysięcy czy 15 tysięcy, w zależności od optyki danego tytułu. Te liczby są różne. Tutaj wiemy, że na pewno była uroczysta msza w cerkwi Przeobrażenia na ulicy Krakowskiej w Lwowie, następnie pochód na cmentarz Łyczakowski, gdzie znajdował się jeszcze taki symboliczny krzyż talerchowski. Tutaj są 2 okolicznościowe kartki pocztowe właśnie z tego wydarzenia. Komitet oczywiście cały czas działał. Co roku starano się w różnych terminach uczcić pamięć ofiar. Najczęściej były to akademie, koncerty. W sumie z każdego roku zachowały się programy. Tutaj jest z 1 listopada 1932 roku program koncertu wieczoru pamięci ofiar Talerhofu. I też w 1933 pojawiła się koncepcja budowy pomnika, symbolicznej mogiły ofiar osadzonych, którzy zmarli w obozie, i tutaj też jest taka pewien błąd, który datuje ten pomnik, ponieważ on jest ogólnie datowany w powszechnej wiedzy na 1934 rok, natomiast został już zniesiony w 1933 roku, a co się stało w 1934, to powiem dopiero za chwilę. Tutaj jest po lewej stronie projekt niezrealizowany pomnika. Mamy tutaj dwugłowego orła austriackiego, uwięzioną kobietę, czyli to jest personifikacja Rusi, i pomnik po prawej stronie według projektu Lecyka, który już został zrealizowany. I zaproszenie na wydarzenie odsłonięcia poświęcenia pomnika. Po prawej stronie jest karta przejazdowa, którą komitet zorganizował w porozumieniu z Polskimi Kolejami Państwowymi, która uprawniała do zniżki 50% osób, które na taką uroczystość się udawały. Jak Państwo zobaczą albo nie zobaczą, rok później już to było 75%, więc tutaj jest program całej uroczystości, która się odbyła jakby w Wigilię poświęcenia pomnika, czyli 31 października 1933 roku, i zdjęcie z okresu właśnie, kiedy pomnik został poświęcony. Już faktycznie istniejący wykonał go zakład kamieniarski, zresztą świetnego lwowskiego kamieniarza Ludwika Tyrowicza, ormiańskiego pochodzenia. On już sam tego nie mógł zrobić, bo od 3 lat nie żył, natomiast pomnik został wykonany z czarnego i białego marmuru, który tutaj został wprawiony właśnie z białego marmuru krzyż. On zachował się, jak Państwo zobaczą dalej, w niezmienionej formie. Takie centralne uroczystości zaplanowano rok później. To jest 31 maja 1934 roku. Na ten dzień przypadało też Boże Ciało, więc miasto było
jakby w uroczystym nastroju. Po prawej stronie jest karta znowu już przejazdowa. Na ten już drugi zjazd talerchowski, na te centralne obchody już na przykład organizowano specjalny pociąg z Łemkowszczyzny. Nie udało mi się ustalić jego relacji, no ale to jest jakby wszystko jeszcze do ustalenia. Na pewno taki pociąg do Lwowa przyjechał i z gośćmi z Łemkowszczyzny z Lwowa powrócił. I tutaj zaproszenia poszły na pewno wcześniej, ponieważ tam nastąpiła bardzo duża korekta, jeżeli chodzi o plan całej uroczystości. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj na Akademii koncert, które odbędą się w Teatrze Rozmaitości przy ulicy Rutkowskiego w Lwowie. One się tam nie odbyły, odbyły się w innym miejscu, ale o tym powiem też za chwilę. I tutaj cały program tych centralnych uroczystości z 31 maja 1934 roku. Rozpoczęły się one 2 liturgiami, grecko-katolicką na Wysokim Zamku, to była liturgia polowa, i prawosławną, która równolegle zaczęła się w cerkwi świętego Jerzego przy ulicy Franciszkańskiej. Tutaj jakby koncelebrowało tą liturgię na Wysokim Zamku 46 duchownych grecko-katolickich z 3 eparchii, z 3 diecezji, przemyskiej, stanisławowskiej i lwowskiej, a także już z istniejącej administracji apostolskiej Łemkowszczyzny. W czasie liturgii poświęcono urnę z prochami przywiezionymi z Talerhofu, z cmentarza zwanego wówczas przez samych talerchowców pod Sosnami. I tak ten cmentarz w okresie międzywojennym funkcjonował jako właśnie cmentarz pod Sosnami czy pod Sosenkami. Tutaj jest kilka zdjęć już z uroczystości, z liturgii na Wysokim Zamku. I tutaj zrekonstruowałem przebieg procesji, przebieg pochodu. Dokładnie nie wiem, w którym miejscu. Tutaj jest plac za domkiem ogrodnika, taki dość szeroki, więc tam się mogła ta msza odbyć. Następnie pochód na czele z urną z cmentarza w Talerhofie udał się tutaj na ulicę Krukową i na skrzyżowaniu z Franciszkańską połączył się z uczestnikami mszy z cerkwi prawosławnej i razem już wspólnie ulicą Krukową i Łyczakowską. Orszak, cały pochód ruszył na cmentarz Łyczakowski pod pomnik. Pomnik, tutaj tak troszeczkę z rozmachem zaznaczyłem, pomnik znajduje się zaraz przy głównej bramie po lewej stronie i złożono wtedy urnę pod tym pomnikiem. On stał się tak de facto w tym momencie jakby grobem i też pojawiała się w ówczesnej publicystyce jakby określenie mogiła nieznanego więźnia talerchowskiego. Następnie po odprawieniu panachidy przy pomniku cała uroczystość ruszyła do ulicy Łyczakowskiej i uroczystości główne zostały przeniesione na stadion Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Macierz, co zresztą się potem spotkało z zarzutami publicystów ukraińskich, głównie związanych z DIW-em, że tutaj taka ścisła współpraca środowisk ruskich z polskim Sokołem, który był tutaj jakby ewidentnie narodową nastawiony. Więc tutaj się uroczystość zakończyła i jeszcze tutaj kilka zdjęć. W samym pochodzie brały 4 chóry, 3 orkiestry, w sumie około 50 duchownych. Tutaj też zarzucano, że
28 roku duchownych była 100. Tutaj już tylko połowa z tej tutaj orkiestry jeszcze i pomnik po złożeniu urny po lewej stronie i dzisiejszy widok, jak ten pomnik wygląda. On jest jakby w stanie nienaruszonym, brak tylko jest tutaj tablic bocznych. Po uroczystościach w 1934 roku została podniesiona sprawa cmentarza pod Sosnami w Tallerhofie i jego dalszymi dziejami. Było wiadomo, że on prędzej czy później zostanie zlikwidowany. Władze austriackie chciały ten obszar wyczyścić. Dlatego też pojawiła się koncepcja utworzenia w Lwowie cmentarza zmarłych czy pochowanych na terenie Tallerhofu. Wiązało się to z potężnym przedsięwzięciem, jaką była ekshumacja, eksportacja szczątków do Lwowa i ich ponowny pochówek. Dlatego też tutaj oprócz jakby szukania pomocy w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych również kontaktowano się na przykład z arcybiskupem prawosławnym z Filadelfii Adamem Filipowiczem, który również był nawet po części stroną w tym przedsięwzięciu. No jak wiemy, do realizacji tego przedsięwzięcia nie doszło, a szczątki zostały złożone w istniejącej do dzisiaj kaplicy. Sam cmentarz został zlikwidowany i tutaj taka korespondencja do tego, co mówił dr Adam Szczupak. Tutaj ostatni pogrzeb ostatniej ofiary Tallerhofu, czyli księdza Olimpa Polańskiego z Jurowiec. Takim kolejnym przedsięwzięciem, które już pojawiło się w sierpniu 1934 roku, który komitet chciał zrealizować, było założenie stałego Muzeum Tallerhowskiego, które miało skupiać pamiątki, sztukę obozową, ale przede wszystkim miało stanowić taki punkt stały już na mapie jakby pamięci, że będzie muzeum, będzie instytucja, która będzie zajmowała się tym tematem. Oprócz wystawy czasowej też temat nigdy nie został zrealizowany. Tutaj z almanachu kilka pamiątek, które miały się docelowo w tym muzeum znaleźć. Tutaj tallerhowska wystawka. Oczywiście komitet jako pełniący funkcję Komitetu Centralnego miał też ogromny wpływ na to, co działo się na prowincji. Koordynował większość działań mających upamiętniać wydarzenia związane z obchodami, różnymi obchodami tallerhowskimi. Przede wszystkim prowadził korespondencję, starał się zakładać powiatowe komitety. Nie wszędzie to się udało. Takich komitetów w sumie w okresie międzywojennym pozalewowym już o randze powiatowej powstały tylko 4, ale cały czas był w współpracy i w różnych okresach wspierał działania na prowincji. Tutaj przykładowy krzyż tallerhowski z Bartnego z 1933 roku. Tu najstarszy po lewej stronie krzyż, który mi się udało ustalić, jest to krzyż z Halicza z 1929 roku. Po lewej stronie jest krzyż z Poździacza na północ od Przemyśla położonego, poświęcony ofiarom Tallerhofu. Po prawej stronie projekt mogiły symbolicznej krzyża 44 ofiar z terenu powiatów przemyskiego i dobromilskiego. Nie został zrealizowany i to było w porozumieniu z Komitetem Powiatowym Tallerhowskim w Przemyślu. Także z 1933 roku, 4 czerwca w Tyliczu odbyły się duże uroczystości tallerhowskie. Jak Państwo tutaj wprawnym okiem zobaczą, to jest główny krzyż tallerhowski. Tutaj uroczystość nazywała się uroczystością wkopania krzyża. Tutaj widać krzyż, który mamy po prawej stronie. Jest to nagrobek księdza
Emiliana Węgrzynowicza, który był więziony do 1917 roku w Tallerhofie i w wyniku słabego zdrowia, które stracił w obozie, zmarł w 1919 roku i bez wątpienia jakby te uroczystości były również związane z upamiętnieniem jego osoby. Tutaj też nawiązując do tego, co mówił dr Szczupak, jakby uroczystości tallerhowskie, czy mapa uroczystości tallerhowskich oczywiście pokrywała się z mapą parafii, miejsc, skąd pochodziła większość osadzonych w obozie, no czyli tutaj przede wszystkim mamy Łemkowszczyznę, mamy Bieszczady, duże ośrodki miejskie, ale przede wszystkim Sokalszczyznę. Tam było w sumie najwięcej, jakby popatrzeć, form upamiętnienia, także okolice Kamionki Strumiłowej. Często duchowni grecko-katolicy odmawiali lokalnym komitetom, lokalnym organizacjom poświęcenia krzyża. No i też już w latach 30., 34., 35 roku pojawiały się, oczywiście to wszystko się nie odbywało tak, że delegacja szła i kogoś zastraszała, ale odbywało się też, że skoro zarówno kuria, jak i już na miejscu parafia nie zgadza się na upamiętnienie formą krzyża Tallerhofu, no to w takim razie parafia przechodzi na prawosławie i takie już na poziomie kurii diecezjalnej w Przemyślu takie argumenty bardzo działały i faktycznie księża grecko-katolicy nawet wbrew własnej woli dokonywali poświęceń. W przypadku tego prelegenta mam więcej odwagi, żeby mu przerwać. Prosimy kończyć. Już kończymy. Wspomniałem wcześniej, że jakby tutaj też w pewnym takim medium, jeżeli chodzi o upamiętnienia tallerhowskie, była organizacja bardzo prężnie działająca, czyli czytelnia imienia Michała Kaczkowskiego i między innymi ona koordynowała też wiele upamiętnień. Tutaj taki przykład, gdzie faktycznie czytelnia Kaczkowskiego była inicjatorem wzniesienia pomnika Tallerhowskiego w Pielgrzymce, który już dzisiaj się na samym początku pojawił. Tylko jeszcze ostatnim już zdaniem, Komitet Tallerhowski no to jest temat, no, który jest tematem niezwykle szerokim, ja go tak naprawdę tutaj tylko go spłyciłem. Z uwagi na to, że funkcjonował on tak naprawdę może nieformalnie, ale fizycznie w ramach Lwowskiej Stauropigii, całość dokumentacji trafiła do Centralnego Archiwum Historycznego w Lwowie. Mamy nadzieję, że uda się kiedyś to, znaczy to już jesteśmy na dobrej drodze, żeby to w całości przynajmniej rozpoznać, a może częściowo również opracować. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do prelegenta? O. Pan mówił, że o 24 roku, a nie 23, bo ja w dokumentach znalazłam 23. Powstanie komitetu. Komitetu? Tak. Aha, no to ja się przesuwałam. Pierwszy almanach powstał, tak, dobrze, dobrze. Czyli się... Czy ktoś jeszcze? O, jest pan doktor. Ja chciałbym zapytać o ten projekt cmentarza, na który miał być w Lwowie, na które miały być przeniesione szczątki. Czy wiadomo coś więcej, czy to nie wyszło poza jakąś taką wstępną fazę planowania? Absolutnie była to wstępna koncepcja. W międzyczasie wykonano upamiętnienie w Tallerhofie, czyli ekshumowano szczątki i pochowano je w krypcie pod istniejącą do dzisiaj kaplicą, więc temat bardzo szybko upadł, aczkolwiek był procedowany mniej więcej przez 2 lata. Jest zachowana w Lwowie petycja Komitetu Tallerhowskiego do ministra spraw zagranicznych, aby przyspieszyć procedury, ponieważ to się wszystko bardzo wlecze. Dziękujemy panu doktor Olejko. Nie, w górach, na Mkowszczyźnie to mamy tak naprawdę no niewiele, bo mamy Bartnę, mamy
czarne, o którym będzie, dlatego też o czarnym nie mówiłem, bo będzie jakby, to jest osobny temat. I mamy pielgrzymkę, no plus wiemy, że był krzyż talerchowski w Tyliczu, a także większość też wydarzeń związanych z Talerchowem odbywało się przy grobach, czy przy nagrobkach już osób, które zmarły, przede wszystkim księży. I tutaj taki przykład jest księdza Petra Durkota, zresztą, który swoją karierę zaczynał w Rychwałdzie, później ogólnie Łemko z urodzenia i jakby zaczynał tutaj z dużej rodziny księżowskiej Durkotów i on właśnie pod Sokalem był proboszczem i on zmarł kilka tygodni po głównych uroczystościach w 1934 roku i też jego pogrzeb miał taki charakter właśnie manifestacyjny, więc często wykorzystywano też po prostu jakby miejsca pochówków więźniów, byłych więźniów talerchowskich do upamiętnienia. Nie badałem, wiem, że w Wolchowcach też również były takie uroczystości przy, no to jeżeli chodzi o Olchowce, to tak. Dziękuję bardzo. A czy, jeszcze jedno pytanie, jeżeli można, czy te eksponaty, które zbierano do Muzeum Talerchowskiego, udało się obecnie zlokalizować? Czy one przetrwały gdzieś w Lwowie? Nie robiłem tego, ale jeżeli one się zachowały, no to razem z całą biblioteką i eksponatami trafiły do Muzeum Narodowego w Lwowie. To myślę, że to tam trzeba szukać, jeżeli się zachowały i przetrwały i były traktowane faktycznie jako wartość zabytkową, no to powinny być tam, ponieważ jakby tam rozdzielono archiwum do archiwum, a dzieła sztuki trafiły do muzeum. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Następne pytanie już w kuluarach. Zapraszam na przerwę i kolejny panel zaczynamy również punktualnie o 13:40.
uda jeszcze w trakcie, dlatego zmienimy troszkę kolejność naszych prelegentów. Trzeci nasz panel ma to do siebie, że głos oddajemy łemkowskim uczonym i zacznie w takim razie pani doktor habilitowana Helena Duć-Pfeiffer, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor to ceniona badaczka literatury i kultury związana właśnie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dorobek naukowy pani profesor stanowi kluczowy wkład w badania nad literaturą mniejszościową, łącząc perspektywę historyczną z literaturoznawczą i kulturoznawczą. Jako aktywna twórczyni kultury łemkowskiej współorganizowała ze Stowarzyszeniem Łemków, m.in. w 2004 roku, grupowy wyjazd upamiętniający do Talerhofu. Wtedy została też tam zamontowana tablica od Stowarzyszenia Łemków. W tych obchodach oczywiście brał udział pan Piotr Trochanowski, który też jest naszym prelegentem, o czym też wspomnę, dlatego zapraszam teraz panią profesor. Szanowni Państwo, ponieważ czas, jaki jest wyznaczony na przedstawienie tekstu, jest bardzo ograniczony, a temat obszerny, więc postaram się pewne rzeczy sprowadzić do punktów. W tekście pisanym będę to rozszerzać czy konkretyzować i tak jak mi to wyjdzie czasowo też, przepraszam, jeżeli przekroczę o troszeczkę. Po pierwsze, instrumentarium pojęciowe. Pomimo że będę posługiwać się pojęciami powszechnie używanymi przy obecnej interdyscyplinarności i funkcjonowaniu terminów w różnych dziedzinach, wolę zaznaczyć istotę ich rozumienia z perspektywy rozpatrywanych tu zagadnień. Kiedy mówię o świadomości inteligencji łemkowskiej, rozumiem świadomość jako koncepcję siebie grupy, koncepcję siebie jako grupy, pokrywającą się w pewnym sensie z pojęciem tożsamości zbiorowej. Tę z kolei pojmuję za Antoniną Kłoskowską jako swoistą hipostazę i w pełni uznaję jej odpowiedź na pytanie o podmiot, bo tu jest ważne, o podmiot, który taką koncepcję siebie kreuje w przypadku tożsamości zbiorowej. Tym kreatorem i nośnikiem według badaczki są teksty kulturowe uznawane przez wspólnotę za swoje. I drugi termin, literaturę natomiast pojmuję jako jeden z dyskursów kulturowych, nie ograniczam ją do form beletrystycznych, czytam ją nie tylko przez walory estetyczne, ale przede wszystkim jako odpowiedź na wyzwania kulturowe i społeczne danego czasu. To właśnie ona jest tym podstawowym nośnikiem i wyrazicielem wspólnotowej koncepcji siebie. Fakty. Tutaj nie będę powtarzać wielu faktów, które już tu wybrzmiały albo nawet nie wybrzmiały, ale one są dostępne, są znane, dotyczących właśnie jednego z kilku obozów dla internowanych przez władze austriackie w czasie I wojny światowej Rusinów i innych narodowości podejrzanych o sympatie prorosyjskie, gdyż one właśnie, jak mówię, wybrzmiały, są znane. Znamy miejsce obozu, czas, przybliżoną ilość więźniów, którzy przewinęli się przez obóz, ilość zmarłych osób. W dokumentach odnaleźć można historię kolejnych transportów, etapy budowania obozu, zarejestrowane wydarzenia dotyczące powstawania, funkcjonowania obozu oraz jego zamknięcia. Mamy do czynienia z faktami historycznymi, które można badać na różny sposób, doprecyzowując wraz z każdym na nowo odkrytym dokumentem to, co powiązane było z jednym z wielu działań wynikających z konfliktu dwóch wielkich mocarstw i losem narodów im podległych. I tutaj właśnie grupa. Jednym z takich etnosów byli Łemkowie. W 1914 roku stanowili oni dosyć dobrze samorozpoznającą się etnicznie wspólnotę, którą reprezentowała ustabilizowana warstwa rodzimej inteligencji, na ogół zgodna w swych z reguły konserwatywnych poglądach kulturowych i narodowych. W większości byli to duchowni grecko-katolicy i ich potomkowie. Czuli się oni częścią inteligencji galicko-ruskiej. Kiedy jednak decyduje się nazwać ich mianem inteligencji łemkowskiej, nie robię tego bez podstaw. Zarys Łemkowskiej Rusi, bo taka nazwa w zasadzie już powszechnie funkcjonowała w drugiej połowie XIX wieku, kształtowali swym piórem, często w opozycji do zewnętrznych charakterystyk ludu i regionu łemkowskiego, kreślonych przez etnografów i folklorystów, właśnie owi urodzeńcy beskidzkiej zemli, jak o sobie często mówili w tych dokumentach pisanych. Próbowali bądź podbudowaną kulturowo argumentacją, bądź nicującymi autoironicznymi charakterystykami, czy polemiczną retoryką włączyć łemkowski głos do galicyjskiej polifonii. Najbardziej znaczącymi etnicznie nacechowanymi konceptami wpisali się w to projektowanie beskidzkiej ojczyzny Michał Krynickiej, Matwij Astria, Władimir Chylak, Mikołaj Malyniak, Teofil Kaczmarczyk, czy też mniej znani korespondencji galicko-ruskich czasopism. Inteligencja ta transportowała jeszcze w XX wiek swoje galicko-ruskie staro- czy obszczerusiństwo.
Jednak zaczynało ono już poważnie pękać wobec zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Tymi zmiennymi było po pierwsze pojawienie się młodej inteligencji kształcącej się w profilu świeckim, niekoniecznie już wywodzącej się z rodzin duchownych, wychowanków ruskich burs w Sączu, w Gorlicach. 2. Rozpoczęta z końcem XIX wieku ekspansja radykalnej ideologii narodnickiej, Narodowego Programu Ukraińskiego na obszar otumaniony moskalofilstwem, jak to był określany z tych perspektyw obszar Łemkowyny. 3. Poważne osłabienie wschodnio-galicyjskich środowisk staroruskich, z którymi integrowała się inteligencja łemkowska. Najbardziej znamiennym przejawem tych zmian było pojawienie się w 1911 roku pierwszego w całości łemkowskojęzycznego, to znaczy pisanego nie knyżnym, tylko ludowym, lokalnym językiem ruskim czasopisma Lemko Gazeta dla Naroda, wydawanego jako początkowo dwutygodnik, później tygodnik, aż do wybuchu wojny, utrzymującego się z prenumeraty krajowej zaoceanicznej i wydawanego właśnie na Łemkowynie, Nowy Sącz, Krynica, Gorlice. Wystarczy prześledzić stronnicę tego czasopisma, dokonać analizy treści, języka, grafiki, przeczytać ogłoszenia, rozpoznać autorów i redaktorów, by dostrzec, na jakim stadium dojrzałości była już wówczas koncepcja Łemkowszczyzny, Łemkowyny jako odrębnego terytorium kulturowo-etnicznego. Już pierwsze odredaktorskie odezwy motywujące powstanie gazety silnie odwoływały się do odrębności i samoodpowiedzialności wspólnoty za jej sprawy. Widać w niej też próby wywalczenia dla Łemkowyny politycznego głosu i dużego zaangażowania w kampanię wyborczą łemkowskiego posła Hawryła Natyszaka. Jedną z najbardziej uwidaczniających się na szpaltach gazety kwestii było przeciwdziałanie akcji ukrainizacyjnej na Łemkowynie i odzwierciedlenie różnych konfliktów na tym tle pomiędzy lokalną inteligencją i ludem, a przesyłanymi na ten teren zaangażowanymi propagatorami idei ukraińskiej. Na przykład walka o ruską bursę w Nowym Sączu, opozycja wobec duchownych próbujących, jak to pisano, zmieniać czytelnię Kaczkowskiego na czytelnię Proświty, przeciwdziałanie propagandzie szerzonej przez czasopismo Підгірський Dзвін. W takim stanie świadomości zastał tę rusińską, łemkowską inteligencję, a też świadomych etnicznie chłopów, o czym było tu przypomniane, 1914 rok, czyli wybuch I wojny światowej. Świadectwa. Aresztowania odbywały się na terenie Łemkowyny, można powiedzieć, masowo. Krążące w przekazach łemkowskich powiedzenie, iż aresztowano całą prawie inteligencję łemkowską, nie jest zbyt odległe od rzeczywistości. To, co zasygnalizowałam powyżej, w przededniu aresztowań Łemkowie byli zintegrowani wokół wspólnotowych celów i dosyć jednolici w poglądach, miało swoje wyraźne konsekwencje w pewnym procesie, całym procesie represji, przekładając się na konkretne wizje i działania. Za ważne wewnętrzne świadectwo talerchowskiej rzeczywistości i postaw internowanych z Łemkowyny służyć mogą najistotniejsze z perspektywy tożsamościowej teksty talerchowskie, w tym najważniejszy chyba Dnevnik Lemka i Talerchofa Teofila Kuryły. Ten młody, zaledwie 23-letni student prawa został wybrany, nie do końca wiadomo z jakiej przyczyny, na bezpośredniego kronikarza łemkowskiego losu, z czego wywiązał się w sposób bardzo skrupulatny i symptomatyczny. O tym symptomatyzmie zaraz właśnie powiem. Znów odwołam się do najistotniejszych tylko wskaźników ideowego znaczenia tego dokumentu osobistego i wspólnotowego jednocześnie, zarówno na poziomie zawartych w nim treści, jak i samego aktu jego powstania w aspekcie przyczyn i celów. Po pierwsze, niewątpliwie mamy do czynienia z głębokim poczuciem odpowiedzialności elit za świadczenie o historii z perspektywy własnej wspólnoty etnicznej określonej jako łemkowska. Kiedy Kuryło pisze pod datą 17 listopada, wtorek, to był 1914 rok. Odwiedzają mnie dr Dmytrij Sobyn i prawnik, teksty przetłumaczyłam na polski i w takiej wersji będę czytać. Odwiedzają mnie dr Dmytrij Sobyn i prawnik Karol Andrzej z Łosia. Mówią, żebym sporządził spis wszystkich internowanych Łemków i odtworzył zapiski gorlickie. Pierwsze moje zapiski z gorlickiego więzienia po rozstrzelaniu prawosławnego księdza ojca Maksyma Sandowycza wyrzuciłem w Tarniny, obawiając się rewizji. Nie mamy wątpliwości, że wyznaczono zadanie dokumentacyjne odnoszące się do wspólnoty, podczas gdy inne liczne wspomnienia opublikowane w talerchowskich almanachach, o których tu była mowa, ale też innych publikacjach potalerchowskich mają charakter retrospektywny. Tu mamy do czynienia z dziennikiem zawierającym codzienną rejestrację ukierunkowaną na wybrane wydarzenia i fakty, prowadzoną od 15 września 14 do 20 sierpnia 1915 roku z perspektywy, jaka została tej misji nadana. 2. W samym tytule zawarte zostaje, czy nie najistotniejszy komunikat, do tego zresztą są tytuły, że jest to dziennik pisany przez konkretnego internowanego, ale przedstawiającego się jako Łemko.
Dnevnyk Lemka i Stalerhofa. Tu też mamy wyraźną różnicę w stosunku do innych wspomnień podpisywanych imieniem i nazwiskiem, ewentualnymi tam dodatkami, skąd pochodzili. Po trzecie, podkreślana tu perspektywa znajduje odzwierciedlenie w treści zapisków. Autor Łemko, pisząc o kim z Łemkowyny, a tych osób pojawia się tu zdecydowanie najwięcej, nie omieszka podkreślić ich przynależności do grupy. Justyn Worhacz, sołtys z Florynki, Lemko w nawiasie. Leśniczy krajniak, Lemko, siwy starzec, chudy z długimi wąsami, brodą, człowiek z natury cichy, z twarzą zdradzającą chorobę, niewysoki, rozmawia ze swym sąsiadem o tym, jak teraz spędzają czas zające i sarny na Łemkowynie. Barna i Demczak, chłopi, Łemkowie. Dowiaduje się, że 27 władze obozowe zamknęły do aresztu na 2 dni Dmytrija Sobyna, Andrzeja Karela i Iwana Jadłowskiego, Łemków, dlatego że przekazali wychodzącym do Gracu listy do rodziny w Ameryce z prośbą o pomoc materialną. 4. Wskazuje wielokrotnie sytuacje, w których Łemkowie integrowali się w obrębie swojej wspólnoty, bo mieli wzajemne powiązania, interesy, sentymenty. 17 października, sobota. Szczęśliwy dla mnie dzień, ponieważ ludzi z transportu grybowskiego nowosądeckiego przywieźli do naszego baraku numer 8. Mieszkam więc teraz razem z ojcem i ojcem Władimirem Mochnackim z Czyrnej. Przekazujemy sobie wydarzenia, co się z nami działo, co przeżyliśmy w trakcie naszej rozłąki. Wspominamy dawne dzieje. Po raz pierwszy dowiaduje się, że wielebny ksiądz Petro Sandowicz i jego syn Anton, student filozofii z Brunard, zostali rozstrzelani w Nowym Sączu. Ta wiadomość była dla nas wstrząsem. 3 listopada spotykam się z wdową po księdzu Maksymie Sandowyczu, prawosławnym duchownym ze Żdyni, który został rozstrzelany bez procesu sądowego i śledztwa w więzieniu w Golicach 6 września 1914 roku o godzinie 6 rano. 4 listopada Justyn Worhacz z Florynki składa prośbę o przeniesienie do naszego baraku. Jego prośba zostaje spełniona. Zachary Stawyski ze Śnietnicy otrzymał od dawnego teścia Aleksandra Dubca przekaz na 10 koron, ale bez żadnej korespondencji. 30 listopada, poniedziałek, doktor Maściuch je chleb z masłem i słysząc śpiew mówi: o, Łemkowie śpiewają. 5. punkt. Sytuacja ekstremalna, wymagająca działań konsolidacyjnych, empatii, solidarności, wyraźnie integruje Łemkowski internowany w kręgu, który w kontekście wszystkich Rusinów galicyjskich, też innych narodowości, oczywiście znajdujących się w obozie, wyraźnie się wyodrębnia i tak jest ukazywany w świadectwach. Czy to w literaturze faktu, dokument osobisty, wspólnotowy, o którym tu mówiłam, dzienniki, zapiski talerchowskie innych więźniów, czy świadectwo liryczne w formie wyzwania, wyznania Michaiła Nesteraka, o którym będzie mówił Petro Trochanowski. 6. Świadectwo talerchowskiej rzeczywistości z perspektywy Łemków dał też, ale już w formie bardziej sproblematyzowanej, z czasowego dystansu i późniejszych doświadczeń, inny talerchowczyk, który został aresztowany bezpośrednio w murach Golickiego Gimnazjum. Został aresztowany jako gimnazjalista, to już poza gimnazjum. Po latach w swoim chorlyckim Bursaku napisze znamienną opinię o wpływie obozu w Talerhofie na świadomość społeczną, etniczną, polityczną Łemkowskich internowanych. Jest to ważny cytat. Byliśmy już nie tymi samymi ludźmi, których przywieźli do Talerhofu. Talerhof nas mocno zmienił. Nie byliśmy tacy bojaźliwi i potulni wobec reprezentantów władzy państwowej, jak w tych czasach, gdy nas aresztowali i po więzieniach włóczyli. Wówczas człowiek tak przywykł do ustalonego porządku i prawa państwowego, że nie mógł nawet pomyśleć, by można było wystąpić przeciw niemu. Natomiast teraz każdy wiedział, że prawdziwego prawa wśród ludzi nie ma i sprawiedliwej władzy nie ma. A śmierci nikt bardzo się nie bał, bo każdy z nas przeżył obok niej ponad 10 miesięcy i ciągle zaglądał jej w oczy. Teraz każdy był gotów, by szukać wszędzie swego prawa i na przemoc odpowiadać przemocą. Pamięć. Popatrzmy, co się wydarzyło później po zamknięciu obozu w maju 1917 roku. Niektórzy młodzi jeszcze byli na froncie w Talerhofie, tak jak, w Talerhofie, tak tutaj Teofil Kuryło czy Symeon Pysz, którzy się zgłosili, chociaż akurat Symeon zdezerterował, ale o tym się nie będę rozwodzić. Inni wrócili do swych rodzin na Łemkowynie, inni jeszcze oczywiście zostali na cmentarzu pod Sosnami. Według niepełnego spisu sporządzonego przez Wasylija Kuryła, ojca Teofila, autora tego dnevnyka, w Talerhofie więziono prawie 1000 Łemków, z
Statystyki według innych źródeł mówią o 2000 i tutaj, jak mówię, są rozbieżności, z czego zmarło 115 osób, wśród nich byli bardzo ważni też pisarze, ale to o nich też tutaj nie będę się rozwodzić. Ci, którym udało się wrócić, wrócili do tego, od czego ich zabrano, ale co wypełniało również ich obozowe życie, do wspólnotowych powinności. Dosyć szybko po ich powrocie rozpadła się monarchia Habsburgów, pojawiło się orędzie Woodrowa Wilsona. Na Łemkowynie zaczęto organizować wiece, ogólnonarodowe wiece z postulatami najlepiej znanymi z centralnego wiecu we Florynce z 5 grudnia 1918 roku. Jak mówiono, będziemy jutro na tym miejscu przypominać to wydarzenie. Ich treść wskazywała na pełną gotowość wzięcia odpowiedzialności za naród w postulatach, już w postulatach karpato-rusińskich. Naród ruski, który zamieszkuje terytorium Galicji, Posan, Poprad i Dunaj, południowe stoki Karpat i Bukowinę na północ od Seretu, uroczyście wyraża wolę należeć do wspólnego organizmu politycznego, a protestuje przeciwko pretensjom Polaków i Węgrów do wymienionych obszarów. To jest z końcowych rezolucji z wiecu we Florynce. Oczywiste, że na czele tego ruchu stali talerchowczycy. Wasylij Kuryło, Kaczmarczykowie, Dymitrij Chylak, Dymitrij Sobyn, Dymitrij Wysłocki, Mikołaj Chromosiak. Sumienie tego ruchu politycznego zmusiło łemkowskie elity do przedstawienia swych działań i dążeń na inne tory. Emancypację kulturową w obrębie II Rzeczpospolitej i budowanie świadomej wspólnoty etnicznej, dla której niezwykle istotne jest poczucie ciągłości historycznej bazującej na pamięci. Dzięki rozwiniętym studiom pamięciologicznym oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę ze społecznych ram pamięci. Janowi Alejdzie Asmanom zawdzięczamy wnikliwe studia dotyczące semiotyzacji wspomnień oraz koncepcję pamięci kulturowej, czyli zorganizowanej, praktykowanej tekstualnie i rytualnie. Praca łemkowskiej inteligencji nad uczynieniem Talerhofu jednym z kluczowych elementów pamięci kulturowej zaczęła się, co podkreślałam, już w samym obozie. Celebrowanie martyrologicznej wizji cierpień narodu, który poniósł ogromne straty, ale się nie złamał, oraz wzorów osobowych i wartości to za Barbarą Szacką ważne spoiwo łączące przeszłość z teraźniejszością i przyszłością, budujące tożsamość wspólnotową. Kolejne teksty talerchowskie publikowane w międzywojniu, i tu o nich była mowa, ale w 1924 pewnie o nim będzie mówił Petro, przez Symeona Pyrza opublikowane twórczość Michaiła Nesteraka Talerchowska, właśnie wspominane almanachy talerchowskie, 4 tomy i szereg innych, tu nie wymieniam, one pojawią się dokładnie w tekstach, niezwykle przemyślane z punktu widzenia celów wspólnotowych i tutaj tylko przeczytam fragment wstępu do pierwszego tomu almanachu talerchowskiego, także w tłumaczeniu na język polski. Nasze zadanie jest trudne, także dlatego, że jest przede wszystkim odpowiedzialne zarówno za lepszą przyszłość naszego narodu, jak i tym bardziej za wielką pamięć jego męczeńskiego heroizmu okazanego przezeń w nierównej walce z bezwzględnym i silnym przeciwnikiem za swoje szczególne prawa świadomego narodu. Ta właśnie okoliczność wymaga od nas, by zbudowana przez nas martyrologia Rusinów karpackich była równocześnie księgą głębokiego wychowania narodowego przyszłych pokoleń naszego narodu. Poszczególne tomy poświęcone są chronologicznym etapom trwania wojny, prześladowań. Choć perspektywa oglądu jest ogólnogalicyjska, tu mówię o almanachach, wprowadzono pojęcie karpatoruskiego narodu, a Łemkowina eksponowana jest w poszczególnych tomach wyodrębnionych od Galicji rozdziałach, gdzie dominują wspomnienia, relacje świadków, zapisy wydarzeń i dokumenty, które budują pamięć twardą, kulturową. O śmierci Antonyja i Petra Sandowiczów, Maryi Mochnackiej, Maksyma Sandowicza, losie wdowy po nim, wielu wymienionych z nazwiska represjonowanych i zamordowanych w poszczególnych wsi łemkowskich. Almanachy były największą machiną budowania pamięci kulturowej, kreując wzory pozytywne, ale też konstytuując wizję opozycjonistów, jak w krwawym Sudolyszczy Wasylija Kuryły, potem przedrukowywanym wielokrotnie, gdzie wymieniono donosicieli na podstawie denuncjacji, których aresztowane i tracone były ofiary, takie jak Piotr i Antoni Sanowiczowie, wielokrotnie tu wymieniani, wskazując cel, w jakim to należy uczynić, czyli takie wskazanie denuncjatorów. W pełnym nienawiści zaślepieniu, bez wstydu i sumienia autorzy donosiciele, którzy ostatnimi laty przywlekli się tu przeważnie z Galicji Wschodniej, ukraińscy księża, nauczyciele i żandarmi, niesławne imiona, których należy tu podać na wieczną haniebną pamięć.
Lista tekstów z międzywojnia, gdzie granica między talerchowskim doświadczeniem Łemkowyny a martyrologią ogólnogalicyjską jest labilna, bo teksty albo publikowane są już na niezależnych łemkowskich szpaltach czasopis takich jak Karpatoruski Kalendar Lemko-Sojuza czy Lemko, bądź lokowane są wzorem XIX-wiecznym galicyjskich wydawnictwach, wspomniany właśnie Jan Malachy, czy kalendar Obszczestwa Kaczkowskiego z 1935 roku i inny, jest dość obszerna. Znając siłę pióra Iwana Ruseński, wskazać warto jego budzicielski, wierszowany manifest. Na Lemkowyni w naszym kraju, na Lemkowyni i w Talerhofie nevynna kroł tam prolata, w naszych sercach na wse ostane pamiątka wiczna i świata. Talerchow jest symboliczną własnością wspólnotową Łemków, która w nich rozpoznaje swe losy, dzieje, odwołuje się do nich, łączy z kolejnymi wydarzeniami w pewien ciąg wyjaśniających następstw. Rozwijają się one i żyją literacko w postaci często zmetaforyzowanej jako figury losu, cierpienia, poniżenia, ale też chwały i godności, wytrwałości, nieugiętości. Jedną z najbardziej nośnych figur symbolicznych w łemkowskim uniwersum jest klamra spinająca cierpienia I wojny światowej z takimi cierpieniami z II wojny, czy bardziej z powojennych wysiedleń, których symbolem bliźniaczym do obozu w Talerhofie jest obóz w Jaworznie. Odtąd na zawsze zostaną miasta bliźniacze, Jaworzno-Talerchow, jedno słowo dla Łemka, zagłada. Napisze Władysław Graban i ta klamra stanie się obowiązująca w łemkowskich wyobrażeniach dziejów i doświadczeń. Współczesny powysiedleńczy ból zostaje połączony z bólem tamtych czasów, przekształcając się w trwałość, którą Murianka wyrazi paradygmatycznie: Łemko nosi ból w genach. Usymbolicznieni też literacko w kontekście historycznym tragedii okołowojennych, a jednak niewojennych, choć wojny nazywa się światowymi, sprawcy dwóch centralnych łemkowskich tragedii. Obie z nich spowodowane były nie przez zewnętrznego wroga, ale przez swoich. Swoje państwo, które miało mieć pieczę i troskę nad własnymi obywatelami. W takim kontekście pojęcie państwa i władzy nabiera też symbolicznego znaczenia sprecyzowanego tekstowo. Jeden cytat z 1950 roku z kalendarza karpacko-rusińskiego o Talerhofie. Austriaky były naszy, to akurat nie przetłumaczyłam, już kończę. Austriaky były naszy, naszyma się zwali. Ne smotryli, że ne wynen na werby wiszali. Palili nas i niszczyli. Szczowydzili brali, ale za to Austriaky naszyma się zwali. I drugi cytat paralelny po wysiedleniu w akcji Wisła. Byliśmy się i terpili, po lagrach w nevoli, że nam za to tak zapłaciat, nie zhadbym nykoli. Byliśmy się za odczyznu, krov swoją prolali, a za to nas za 2 roczki w świt powyganiali. Takie bowiem jest doświadczenie mniejszości, często nierozumiane z perspektywy centrowej i jako takie bardzo istotnie wpływające na świadomość tych wspólnot. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do Pani Profesor? Profesor powiedziała o 1000 1000 spisał Wasylij Kuryło, a 2000 podawane są w różnych opracowaniach. Jest imiennie ksiądz Kuryło, jeśli można powiedzieć, ja bardzo ponad 1000 jest. Kuryły? To chyba inaczej liczyłam, może niektóre karta uciekła. W takim razie bardzo dziękujemy. Kolejne wystąpienie będzie wyjątkowo w zdalnej formule. Łączymy się z księdzem mitratem doktorem Romanem Dubecem, proboszczem prawosławnej parafii katedralnej Świętej Trójcy w Gorlicach. No, ksiądz nie jest w Gorlicach, bo na pewno by był tu z nami. Obok licznych zajęć związanych z niesieniem opieki duszpasterskiej i ochroną zabytków, ksiądz mitrat jest też historykiem, którego działalność badawcza skupia się na historii Łemkowyny, dziejach Kościoła prawosławnego i na temacie samego Talerhofu. Ksiądz mitrat jest autorem wystawy Talerhof 1914-1917, zorganizowanej w 100. rocznicę istnienia obozu. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą konferencję i próbujemy się łączyć mimo wszystko. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że uda nam się moją prelekcję dokończyć, bo mieliśmy pewne problemy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie
do wzięcia udziału w tej konferencji. Jednocześnie przepraszam za zamieszanie spowodowane tą moją nieobecnością fizyczną. Dziękuję również za możliwość prezentacji zdalnej, no i za to, że mogę wziąć udział w tej konferencji wśród tak zacnych prelegentów i słuchaczy. Tematem mego wystąpienia to są obchody organizowane przez społeczność prawosławną w okresie międzywojennym w miejscowości Czarne. Nie mylić z Czarną, z Czyrną, bo często dochodzi do takich nieporozumień. Czarne w powiecie gorlickim, niedaleko Długiego, Radocyny, Jasionki czy Lipnej i Nieznajowej z kolejnej strony. Były to obchody związane przede wszystkim z osobą męczennika, prawosławnego kapłana Maksyma Sandowicza, który był rozstrzelany 6 września 1914 roku na dziedzińcu sądu w Gorlicach bez wyroku sądowego, i naturalnie talerchowców, o których cierpieniach, przeżyciach Łemkowie naturalnie w tamtych czasach bardzo dobrze wiedzieli. Ci talerchowcy żyli wśród nich i ta historia na pewno była bardzo, bardzo ważną w przekazie tym takim historycznym. Tak jak tu już było wspominane dzisiaj, takie obchody miały miejsce w różnych miejscowościach. Te takie największe, znane w Lwowie oczywiście, gdzie funkcjonował Komitet Talerchowski, ten centralny Komitet Talerchowski. Tak jak już pan Damian wspominał, organizowano regionalne komitety talerchowskie w różnych miejscowościach i jeden z takich talerchowskich komitetów powstał pod koniec lat 20. w Czarnym, gdzie powołano prawosławną misję duchową z siedzibą w Czarnej i między innymi ta misja za jeden ze swoich celów miała upamiętnienie ofiar z okresu I wojny światowej. Przy tej misji powstał również prawosławny komitet talerchowski, taki regionalny właśnie w Czarnym. Te uroczystości upamiętnienia odbywały się w latach 1934-38 i naturalnie rodzi się pierwsze zasadnicze pytanie, dlaczego akurat w Czarnym, a nie na przykład w Żdyni, gdzie wydawałoby się było to miejsce naturalne ze względu na pochówek kapłana Maksyma Sandowicza. No, niestety miejscowe duchowieństwo grecko-katolickie bardzo sceptycznie podchodziło zarówno do osoby Maksyma, jak i do talerchowców. No, był taki moment, że ojciec Tymoteusz Sandowicz miał problemy z pochówkiem swojego syna na tym cmentarzu. Tam miejscowy proboszcz miał się wypowiedzieć, że schizmatyka na swoim cmentarzu chować nie będzie. Ostatecznie ten pochówek miał miejsce, chociaż te źródła historyczne mówią, że bez celebracji, bez pogrzebu takiego liturgicznego. I w następnych latach, kiedy duchowni prawosławni już po tej, nazwijmy to, przejściach czy powrotach do prawosławia po 1928 roku duchowni chcieli sprawować nabożeństwa na cmentarzu w Czarnym, to też takiej możliwości nie mieli. Duchowieństwo musiało sprawować te nabożeństwa poza cmentarzem. Jeżeli widać prezentację, to tu mamy między innymi właśnie zdjęcia z takich nabożeństw, panichid tak zwanych, na polanie ponad cmentarzem w Zdyni, czyli na cmentarz wejść nie można było. I pewnie z tych względów takie uroczystości nie mogły się odbywać w Żdyni, natomiast Czarne było specyficznym miejscem,
Miejscem, w którym silny był ten ruch, nazwijmy to rusofilski, ruch taki przywiązania do swoich dawnych tradycji. W okresie z początku XX wieku na parafii w Czarnym był ksiądz Jurczakiewicz, o którym mówiono, że był to taki z innymi, z Durkotem. Na łamach na przykład naszego UMK pisano, że te Durkoty, Ignatyszaki, Jurczyszaki to stolpy, czyli filary rusofilstwa. I faktycznie był to duchowny, który w okresie I wojny światowej, no, kiedy była już taka akcja powrotu do prawosławia związana z działalnością Maksyma Sądowicza, wspomagał tych prawosławnych, którzy byli później duchownego pozbawieni. Wspomagał do tego stopnia, że przez hierarchię grecko-katolicką został nawet suspendowany. I te tradycje takie no, rusofilskie były bardzo silne w Czarnym. W samym Talerhofie z Czarnego było 18 osób, czyli stosunkowo dużo. Z Długiego 4, z sąsiedniej wsi, z Lipnej 10, z Radocyny 12, z Koniecznej 8, ze Żdyni 25 osób. A więc no, kiedy powstała tam parafia prawosławna w 1927 roku i pojawił się na tej parafii pod koniec lat 20. duchowny Konstanty Gawryłkow, to on zadecydował, żeby spróbować takie uroczystości zorganizować. O tych uroczystościach w zasadzie wiemy dzięki kronice księdza Jerzego Pawłyszyna, który opisał coroczne wydarzenia. Oryginał tego letopisu, tej kroniki znajduje się w zbiorach Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach. Te opisy są cenne, ponieważ są bardzo dokładne, ze szczegółami. Pada tam wiele nazwisk duchownych, osób świeckich zaangażowanych w organizację tych świąt. Według charakterystyki policyjnej ksiądz Gawryłkow uchodził za bardzo gorliwego, sumiennie spełniającego swoje obowiązki kapłana prawosławnego, prowadził życie moralne i spokojne i przez co zyskał sobie szacunek wyznawców tak prawosławnych, jak i grecko-katolickich. Uważany był za uzdolnionego oratora i charakteryzował się pewnością, zdecydowaniem i spokojem. I zapewne te cechy charakteru też pomogły, że te uroczystości w końcu zorganizowano, że miały miejsce. Ksiądz Pawłyszyn wspomina przy okazji pierwszych obchodów, że też znaczącą rolę w organizacji święta miał Szymon Fedorońko. Szymon Fedorońko, później duchowny ksiądz Szymon Fedorońko, zginął w Katyniu, był kapelanem Wojska Polskiego i no, można się domyślać, że w jakiejś mierze pomagał w tym, żeby te w ogóle uroczystości się odbyły. Wiemy, że to była strefa przygraniczna, być może łaskawiej też dzięki jego wsparciu władze miejscowe patrzyły na organizację tego święta, zwłaszcza, że no, były to uroczystości, jak za chwilkę się przekonamy, bardzo duże i śmiało można je nazwać takie manifestacjami przywiązania tej ludności do swojej historii, do wiary, do tradycji i takiej żywej pamięci historycznej. Właśnie ksiądz Gawryłkow, proboszcz w latach 1931-1934. Od 1934 roku te uroczystości mają miejsce. Jest to 20. rocznica od wydarzeń z 14 roku i wówczas na granicy wsi Czarne i Jasionka, na gruncie, który przekazała pani Rozalia Szewczyk, mieszkanka Czarnego, wzniesiono okazały obelisk, zwany przez miejscowych Białym Krzyżem, ponieważ ten piaskowiec był taki biały,
teraz on troszeczkę strukturę zmienił, oraz kaplicę też, co ważne, bo kaplica się nie zachowała, natomiast również była tam wybudowana kaplica, w której odbywać się miały docelowo uroczystości. Tą kaplicę poświęcono 9 września 1934 roku przez biskupa ostrockiego Szymona, wikariusza diecezy wołyńskiej, który z błogosławieństwa metropolity Dionizego wizytował parafię prawosławną na Koszczyźnie już po raz drugi, bo pierwsza taka wizytacja miała miejsce w 1931 roku. W 1934 specjalnie właśnie na te uroczystości talergowskie przybył również z Warszawy i jakby podniósł rangę tych uroczystości. Będzie na Łękowszczyźnie jeszcze w roku 1936. Na obelisku znalazła się inskrypcja, która brzmiała daty 1914-1934, pomnik męczennika ojca Maksyma Sandowicza i talergowców, niewinnie straconych za wiarę i ruski naród, prawosławny ruski lud Łękowszczyzny. Oczywiście pisany cyrylicą ten tekst. I gdybyśmy się teraz posiłkowali właśnie tą kroniką księdza Pawłyszyna, to już znajdujemy tam informacje konkretne, że w uroczystościach wzięli udział oprócz biskupa archimandryta Filoteusz z Lwowa jako przedstawiciel dziekanatu galicyjskiego, bo wszystkie parafie prawosławne na Łękowszczyźnie wchodziły w skład tego dekanatu galicyjskiego. Razem z metropolitą był protodiakon Włodzimierz Duszuk z Metropolitalnego Soboru w Warszawie. Był przedstawiciel Poczajewskiej Ławry, hierodiakon Mścisław. No i księża z Łękowszczyzny, ksiądz Antoni Krynicki z Świątkowej Wielkiej, Dymitr Chylak z Izb, ichumen Michał Krapowicki z Milika, ksiądz Szeremeta z Mszany, Teodozy Kurdydyk z Tylawy i w uroczystościach tych według zapisków księdza Pawłyszyna w pierwszych obchodach w 1934 roku miało wziąć udział 5000 osób. Ksiądz Pawłyszyn lubił do tych swoich wspomnień, do tych zapisków dodawać też cytaty z wystąpień duchownych, a ich było bardzo dużo. W ogóle z organizacją pierwszych obchodów przyjęto już pewien program, który był później kontynuowany przy następnych rocznicowych wydarzeniach. Mniej więcej te święta wyglądały w ten sposób, że w przeddzień już schodziły się pielgrzymki, procesje z różnych miejscowości. Ludzie byli rozkwaterowani wśród wiernych, śpiewali do późnych godzin wieczornych różne pieśni w tych kwaterach, czyli było to takie bardzo integracyjne spotkanie. Porankiem odbywała się pierwsza liturgia, podczas której przystępowano do spowiedzi i do Eucharystii. Też ksiądz podaje konkretne liczby, że to czasami było 100, czasami 200 osób. Następnie po nabożeństwie docierały oczywiście nad ranem również kolejne grupy pielgrzymkowe i następnie wszyscy udawali się taką już wspólną procesją spod cerkwi w Czarnem do pomnika tego na granicy Czarnego i Jasionki, aby tam brać udział w tych uroczystościach i tam już były oczywiście kazania, nie jedno, bo po Ewangelii, później pod koniec nabożeństwa, tam były wystąpienia gości. Podczas pierwszych uroczystości, czyli w 1934 roku wziął udział między innymi adwokat Siokało, brał udział również przyjaciel Maksyma i towarzysz z procesu lwowskiego Bendasiuk, no inni również goście, którzy również zabierali głos i po wszystkich uroczystościach przy pomniku wracano do cerkwi w Czarnym i tam była jeszcze takie spotkanie
na którym odczytywano jakieś prelekcje, wygłaszano odczyty, czytano listy, które były kierowane do uczestników i w zasadzie ten program był bardzo podobny każdego roku. Tak jak wspominałem, w 1936 był również, w 1938 był ponownie arcybiskup Szymon na tych uroczystościach, a w innych latach przewodzili tym uroczystościom najstarsi duchowni, w tym również i więźniowie Talerhofu, jak chociażby Dymitr Chylak, ksiądz Dymitr Chylak z Izb. I może ja zacytuję, jak wielkie i znaczące dla Łemków były te coroczne uroczystości w Czarnym, taką relację uczestnika tych obchodów z 1935 roku. Cytuję. W tym roku święto dzięki sprzyjającej pogodzie miało szczególnie szeroki wymiar. W uroczystościach wzięło udział około 8 000 osób, bodaj ze wszystkich wsi Łemkowszczyzny. Około godziny 8 zaczęły przybywać do Czarnego procesje, których do godziny 9 było już 17. Zgromadzono około 80 krzyży i chorągwi procesyjnych, kilka patriotycznych i państwowych flag oraz 29 wieńców udekorowanych wstęgami z okolicznościowymi napisami. Wcześniej odprawiono ranne nabożeństwa, utreni liturgii świętej, podczas której do spowiedzi i komunii przystępowało około 200 osób. O godzinie 10 wyniesiono z cerkwi łemkowski sztandar, na którym z jednej strony przedstawiona była Poczajewska ikona Matki Bożej i z drugiej zaś ośmioramienny krzyż w wieńcu cierniowym i napis ostatnimi słowami ojca Maksyma Sandowicza: niech żyje święte prawosławie, niech żyje ruski naród. I tu fotografia, która pokazuje nam ten sztandar po prawej stronie, jest ta wyeksponowana część z tym wieńcem, z krzyżem, wkomponowany wieniec cierniowy i z napisami. Natomiast z drugiej strony, tak wyglądać miała ta kapliczka, ale natomiast z drugiej strony, coś mi tutaj, z drugiej strony była ikona, która zachowała się do dzisiejszych czasów i wyszywana i jest w Gorlickiej Cerkwi Katedralnej. Kontynuując ten zapis, sztandar był darem metropolity Antoniego Chrapowickiego. Zebrany lud ruszył procesją ku pomnikowi ojca Maksyma Sandowicza i talergowców usytuowanemu na skraju wsi. Na czele procesji podążał proboszcz parafii w Czarnym, ksiądz Jerzy Pawłyszyn. Porządku strzegli księża Jerzy Giercimow i Jan Krycki wraz z członkami Komitetu Talerchowskiego. Procesja rozciągnęła się na 1,5 kilometra długości od górnego końca wsi pod sam pomnik na wzgórzu. Pomnik obłożono wieńcami. Sama procesja była najlepszym przykładem, że naród nie zapomina o swoich przodkach, rodzicach, którzy walczyli i cierpieli w imię swojej ojcowskiej wiary. Obok pomnika odprawiono świętą liturgię, celebrowaną przez księdza mitrata Antoniego Krynickiego wraz z księdzem Pawłem Szwajko z Desznicy, księdzem Paszkiewiczem z Piorunki, Michałem Ichumenem z Milika, z księdzem Ludkiewiczem ze Skwitnego i z gościem ze Słowacji, z księdzem Omelianowiczem z Becherowa. Byli jeszcze duchowni Minczakiewicz i kierownik Aleksy z Grabiu. Po odczytanej Ewangelii kazanie o cierpieniach Talerhofu, znaczeniu Talerhofu wygłosił ksiądz Wasyl Ludkiewicz. Na zapryczastnym tak zwanym, czyli pod koniec nabożeństwa, ze słowem do zebranych zwrócił się ksiądz Pawliszyn, który powiedział między innymi: naród nasz niesie krzyż cierpienia, niesie go pokornie i dostojnie, a najlepszym tego przykładem jest dzisiejsze tak liczne zebranie ludu Bożego na modlitewnym spotkaniu. Po liturgii zawsze sprawowano panikidę za duszę ojca Maksyma Sandowicza, pierwszego przedwojennego duszpasterza na Łemkowszczyźnie prawosławnego, i za talergowców, a później, tak jak mówiłem, wracano do cerkwi w Czarnym i tam było przedłużenie tych uroczystości.
Od połowy maja 1935 roku po reorganizacji struktur kościelnych Czarne zostało siedzibą Łemkowskiego dekanatu specjalnie stworzonego i na czele tego dekanatu stanął ksiądz Jerzy Pawłyszyn. Dekanat ten pokrywał się z terytorium obszaru administracji apostolskiej Łemkowszczyzny. Tak jak mówiłem, głównym problemem organizacyjnym przy tych świętach w Czarnym była pogoda. Ksiądz Pawłyszyn za każdym razem wspomina, że padał obficie deszcz praktycznie każdego roku. Zgodnie z decyzją metropolity Dionizego te uroczystości miały się odbywać w pierwszą niedzielę miesiąca września i nigdy tej daty nie dotrzymywano. Po pierwsze, kiedy przyjeżdżał zwizytować Łemkowszczyznę biskup Szymon w 1934 roku i w 1938 roku, uroczystości jakby dostosowywano do możliwości czasowych biskupa i one były bądź w sierpniu, końcem sierpnia, a jednego roku nawet bodajże w lipcu. Czyli tej daty nie dotrzymywano i no tak się niestety działo, że kiedy tylko świętowano, to uroczystości padał deszcz. I pod koniec, czyli w 1938 roku padła propozycja, aby te uroczystości przenieść na okres wiosenny w maju, w dzień święta świętego Jerzego Zwycięzcy i rzeczywiście taka decyzja zapadła, z tym tylko, że wybuch II wojny światowej no, nie pozwolił na realizację tej zmiany. 1938 rok był ostatnim rokiem takich uroczystości, takich oficjalnych i licznych uroczystości, w których brało od 5 do 8 tysięcy wiernych. W okresie II wojny światowej w ogóle takie uroczystości nie mogły być organizowane. Po wysiedleniach z natury rzeczy wiemy, że również nie, tym bardziej, że wieś Czarne no, praktycznie została wymazana, może niekoniecznie z map, bo na mapach ona funkcjonuje, natomiast życie tam już w zasadzie nie ma. Pozostał tylko cmentarz i ten pomnik, i ewentualnie jakieś zdziczałe drzewa owocowe, które świadczą, że kiedyś tam mieszkali ludzie. No, całe szczęście udało się ten pomnik uratować i zachować. On znajduje się dzisiaj na działce, która jest własnością Lasów Państwowych. We współpracy z Nadleśnictwem Gorlice Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej no, wyszedł z taką inicjatywą, żeby zagospodarować to miejsce, czyli żeby ono jednak przypominało tą historię związaną z Tallerhofem i z wydarzeniami I wojny światowej. Stworzono tam taką ścieżkę edukacyjną, no, licznie odwiedzaną i również raz w roku staramy się, aby modlitwa w tym miejscu miała miejsce. Gorlicka parafia prawosławna w sobotę bądź w niedzielę najbliższą świętu ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela takiego tam modlitwy, więc uroczystości już nie takiego znaczenia naturalnie, ale mają miejsce. Tak czy inaczej, żeby już nie przedłużać, bo się boję, że też nas internet zaraz może wyautować, że tak powiem. Te uroczystości miały ogromne znaczenie w budowaniu pewnej takiej świadomości ludności miejscowej i następnych pokoleń, bowiem o Tallerhofie, o tych wydarzeniach mówiło się w domach Łemków
Oczywiście mówiło się różnie, to znaczy tu była mowa o tym, że duchowni grecko-katolicy nie wszyscy chcieli poświęcać te krzyże tarychowskie, nie byli zainteresowani w organizację tych uroczystości. No w Złockiem był nawet taki przypadek, że krzyż ustanowiony po 2 dniach zniszczono, a wizytujący parafię biskup Kocyłowski miał się wyrazić dosłownie, że branie udziału w uroczystościach poświęconych talergowcom jest pierwszym krokiem do schizmy. Czyli tak to strona grecko-katolicka widziała. Na łamach, znowu wrócę, naszego UMK, nawet tak troszeczkę szydzono z tych uroczystości, z poświęcenia pomnika w Łosiu na przykład, czy pomnika w Bartnym. O świętach w Czarnym pisano tam, że tam odbywają się jakieś hulanki, swawole, śpiewy, że to nie ma nic wspólnego z pamięcią i z modlitwą. Także no, wszystko zależało, kto jak spoglądał na te wydarzenia i jak je odbierał. I kończąc jeszcze, też taka ciekawostka, która mi ostatnio wpadła w ręce. Prezentowany jest tu slajd. Wspominałem, że w pierwszych uroczystościach brał udział pan Siokało. Pan Siokało Jarosław, doktor, który przez właśnie chociażby naszego UMK uważany był za takiego no, ala zdrajcę, który włączył się w ten ruch rusofilski, który nawołuje wszystkich Rusinów do przejścia do cerkwi prawosławnej. Natomiast w zasobach archiwalnych Apostolskiej Administracji Łękowszczyzny znalazła się taka poświadczenie, że pan Jarosław Siokało otrzymał 400 zł od administracji Łękowszczyzny celem przeprowadzenia akcji katolickiej wśród prawosławnego ludu gorlickiego powiatu, wśród prawosławnej społeczności. Także nie wiadomo też kto, jaką rolę pełnił w całych tych wydarzeniach. Dla jednych pan Siokało był prawosławnym, dla drugich wykonywał zupełnie inne zadania. Tak czy inaczej, mamy nadzieję, że pamięć o talerchowcach, i ja się bardzo cieszę, że taka konferencja ma miejsce, że pamięć o talerchowcach będzie żywa, że będziemy odkrywać nowe stronice, no jeszcze takiej ukrytej historii i no, że jako duchowny, tak powiem, no, że ta pamięć będzie wśród nas wieczna po prostu, że będziemy przywiązywać do nich bardzo ważną rolę. Jeszcze raz bardzo przepraszam za to zamieszanie i dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy za to wystąpienie. A dzisiejszą konferencję zamyka wystąpienie pana Piotra Trochanowskiego, jednego z najważniejszych w historii liderów łemkowskiej społeczności. Pan Piotr Trochanowski to wybitny poeta, publicysta, działacz kultury łemkowskiej, aktywny propagator dziedzictwa kulturowego Łemków. Jego działania obejmują zarówno pracę twórczą, jak i organizację niezliczonej ilości wydarzeń mających na celu ochronę łemkowskiego dziedzictwa i naszej wspólnotowej pamięci. Pan Piotr Trochanowski jest również redaktorem naczelnym pierwszego łemkowskiego powojennego czasopisma Gazety Besida. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dobry dzień. Sława Jezusu Chrystu. Na początku chcę poinformować, powiedzieć, że przy pisaniu danego tekstu zaznałem
politycznego nacisku ze strony systemu komputerowego. A to także nazwisko Nesterak uparcie zmieniał mi na Nesterok. No, to wiadomo, że nazwiska czasami po części informują o przynależności etnicznej, dajmy na to, jak jest ski, to wiadomo, że albo Macedończyk, albo Polak. Jak jest Ow, to albo Bułgar, albo Rosjanin. No, dalej nie będę wyjaśniał. Niedośpiewana pieśń więźnia Tallerhofu, poety Michaiła Nesteraka. Nesterak w świadczeniach współwięźnia Symeona Pyrza. Proszę traktować ten tytuł za podtytuł, a podtytuł za tytuł. Po roku 1989, to znaczy od kiedy było to możliwe, w drugim z kolei wydanym łemkowskim kalendarzu na rok 1994 umieściliśmy dedykację pamięci Symeona Pyrza, redaktora licznych łemkowskich kalendarzy, w 100. rocznicę narodzenia. Chociaż trudno przesądzić, który z wymienionych w nagłówku bohaterów danego tekstu jest postacią wiodącą, zaczniemy właśnie od Symeona Pyrza. Jego dosyć obszerną biografię pióra Bogdana Horbala zamieściliśmy w rzeczonym wydaniu. Tu zaś w koniecznym skrócie. Kalendarz ilustrował Mikołaj Cyszlak z Dolnych, grafik. Tam w centrum widzicie łemkowski Biały Dom. Symeon Pyrz urodził się 14 lutego 1894 roku w Wapiennem. Uczęszczał do gimnazjum w Gorlicach, zamieszkując w tutejszej ruskiej bursie. Na fali aresztowań latem 1914 roku został aresztowany 3 września, stosunkowo późno, w czym był zawiedziony. Jak po latach w obszernych wspomnieniach wyznał, wielu starszych gimnazjalistów z naszej bursy umieszczono w powiatowym więzieniu w Gorlicach, a ja wciąż jeszcze pozostawałem na wolności. Aż przykro mi było, że innych aresztują, a mnie nie, bo to wyglądało, że mnie się bardziej boją. 14 września aresztantów gorlickiego więźnia zaczęto wywozić do dalekiej Sztyrii. Podróż w towarowych wagonach była gehenną, a miała się dopełnić w Tallerhofie, gdzie Symeon Pyrz przebył do sierpnia 1915 roku, kiedy to, podobnie jak wielu jemu podobnych, młodszych poborowych, paradoksalnie, bo więźniów, wrogów Austrii, zaczęto powoływać do cesarsko-królewskiej armii. Po 2-miesięcznym przeszkoleniu, w tym przypadku szczęśliwie, bo w bliskim Tarnowie, posłano ich w znane już z widzenia Alpy na włoski front. Wieźli nas na wojenną służbę do Austrii, napisał we wspomnieniach. Ale patrzyłem na tych przyszłych wojaków z Tallerhofu i widziałem naprzód, że Austria nie będzie miała z nich wielkiej pociechy. Nie powalczył wiele, bo była to bardzo śnieżna alpejska zima 1915-16 roku, a 16 marca tegoż 16 roku przeszedł za linię wroga. W Italii organizuje Karpatoruski Komitet, a też Karpatoruski Batalion, coś na podobieństwo Legionów Polskich. Po wojnie osiada w Pradze i studiuje na Uniwersytecie Karola, uzyskując w 1921 roku tytuł doktora filozofii. Jak na dzisiejsze standardy ten awans by się wydawał taki bardzo szybki, ale o Uniwersytecie Karola, no, o marce tej uczelni, do niej trudno mieć zastrzeżenia.
Jest też członkiem Komitetu Łemkowskiego, Łemkowski Komitet, który deleguje go do Stanów Zjednoczonych w celu nawiązania kontaktu z łemkowskimi emigracyjnymi organizacjami. Do kraju już nie powrócił. Tu dla takich jak on w okresie Republiki Łemkowskiej było szczególnie niebezpiecznie. Przypomnijmy, musiał stąd uciekać Dmytrij Wysłocki, znany bardziej jako Wanio Hunianka. W Ameryce pracował jako redaktor gazety Towarzystwa Ruskich Bractw Prawda w latach 1922-32, zaś związał się w szerokiej działalności społeczno-politycznej tego ostatniego wydawniczej, przepraszam, zaś związał się w szerokiej działalności społeczno-politycznej i wydawniczej ze wspomnianym Waniem Hunianką. Wiele pisał. Większość jego artykułów pojawiało się na łamach gazet Łemko od 28 do 39, Karpacka Ruś od 39 do dzisiaj. Marne to dzisiaj już, ale jeszcze istnieje. A także w almanachach Karpatoruski i Kalendarz Łemkosojuza, których był redaktorem od roku 1947 aż do śmierci w 1957. W tych to rocznikach pojawił się w 5 kolejnych wydaniach obszerny cykl wspomnień pod tytułem Gorlicki Bursak. W nim publikował właśnie w tych wspomnieniach o tym, o czym dzisiaj mówimy. Kluczowy jednak, chociaż niezbyt obszerny materiał, biografię Michaiła Nesteraka znajdujemy w almanachu Kalendarza Towarzystwa Ruskich Bractw na rok 1925, w którym to, jak wspomnieliśmy, pracował Pysz w pierwszych latach swojego pobytu w Ameryce. Nim przejdę do przedstawienia biografii drugiego czy pierwszego bohatera naszej dzisiejszej podróży, trzeba powiedzieć, że te dwa życia są zupełnym przeciwieństwem, jeśli idzie o więź twórcy ze swoim środowiskiem, narodem, o trwanie tej więzi tak w aspekcie osiągnięć, jak i oddziaływań. I wagą tego nie jest fakt, że jeden pożył bodaj w miarę długo, a drugi na dobrą sprawę wcale nie pożył, choć wiele przeżył. Nazywam tak sam dla siebie Nesteraka Łemkowskim Baczyńskim, który w krótkim życiu zabłysnął w czasie trudnym, w czasie wojny, zabłysnął i pozostał w świadomości rodaków, to Baczyński. Nesterak zabłysnął w podobnych okolicznościach, ale dla współwięźniów pozostał, czy powiedzmy asekuracyjnie, pozostawał nieznanym. Pozwólcie Państwo, że pozostaniemy jakiś czas, niedługi czas w klimacie, to jest w klimacie eseju, w którym to, podobnie jak w poezji, czuję się o wiele pewniej niż w suchym referacie. W końcu mówimy o poecie. Na kopuły cerkwi apostoła Jana Teologa w Muszynce siadał zimowy zmierzch. Przypiekał styczniowy mróz, ale na duszy było dziwnie ciepło. Może dlatego dziwnie, że trochę smutno. Zresztą na cmentarzu, gdzie staliśmy z panem Władimirem Nesterakiem, to bratanek Michaiła Nesteraka. Trudno się czuć inaczej. Pan Władimir opowiadał i opowiadał. I na duszy było dziwnie ciepło. Może dlatego, na pewno dlatego, że świadomość podszeptywała:
bo widzisz, na śladach dawności, której szukasz, przybyła nowa, bogata garść wiadomości. Stoimy przed grobem Onufryja Nesteraka, 1850-1926, nauczyciela ludowego. Tu spoczywa i jego żona, 1856-1914. Obok nich i syn Petro, 880-963. Jedyny z 13 dzieci, które wydali na świat. Ich mogiły, za wyjątkiem trojga, które zmarły we wczesnym dzieciństwie, znajdują się daleko, większością w Ameryce. Jedną zaś mogiłę najmłodszego ukochanego syna, po której może już i śladu nie ma, skrywa ziemia karentyjskich Alp. Jego życie jest przedmiotem fascynacji ostatnich lat i przyczyną, dla której znalazłem się w ten zimowy dzień na małym cmentarzu obok Muszęczańskiej cerkwi. Jakże nie może dusza odczuwać dziwnego ciepła, jeśli stoję przed grobem rodziców wielkiego poety mojego małego narodu, jeśli kłonię głowę przed prochem matki, dla której jako więzień Tellerhofu składał te oto frazy. Uż tebe nit, o moja maty, ja prawdu to tu rozumію, ta Boże mi, ja все не смію, істині гіркій віру дати. Коли тобі раз остатній зо слезом хварів, вибач, мамо, choć żal bezmierny słowo zatmył, ty голубила mia oczami. Ja tu się usprawiedliwię, przełożyłem Odę do młodości Mickiewicza na język polski i Ojca Zadrzumionych słowackiego. Jak powiedziałem, Mickiewicza czy Sienkiewicza? Aha, tak. I wiele innych rzeczy. Tu próbowałem przełożyć, no nie szło ludzie, no nie szło. Gdzieś coś nie się działo. Nie wiemy dziś, nie będziemy i nie musimy wiedzieć, czemu to prosił u swojej matki wybaczenia Michał Nesterak. Ostatnia zwrotka przywołanego wiersza. Tołdy to ledwo czutny głos, goden mi złomu był proszczaty, że nieraz ja twój siły głos nie znał należnie szanowaty. Podpowiada, że nie było to nic wielkiego, taka drobnostka tylko, a wrażliwa dusza poety wyniosła to na poziom winy. Dotknąłem już teraz pamięci matki Michała Nesteraka, bo nie będę już do niej wracał, chociaż o tym życiu można by napisać powieść. Nie będę wracał do tego życia, chociaż nie ma na nim najmniejszej skazy. Cóż, bywa czasem, że najszlachetniejsze perły musimy ukrywać, żeby nie wywoływały przyziemnych reakcji. Okruszki naszej historii. Jakże was pozbierać zamkniętymi ustami, jak zachować dla przyszłych pokoleń. I tu się esej, dajmy na to, kończy, jeśli by go tak nazwać. Wspominany wyżej kalendarz Towarzystwa Ruskich Bractw trafił do naszej redakcji Besida przed 30 laty. Ku wielkiemu zaskoczeniu znalazło się w nim 6 krótkich wierszy i jeden obszerny poemat zupełnie nieznanego dotąd Michała Nesteraka. Już pierwsze wiersze czytanej poezji ukazywały na nieprzeciętny w naszej łemkowskiej realności talent autora. Trójstronicowa biografia pióra skrywającego się pod inicjałami PS Symeona Pyża mówiła dosyć dużo jak na życie człowieka, ale o wiele za mało jak na życie odnalezionego na nowo poety. W rzeczonej biografii podano rok 1896 jak rok jego narodzenia,
Dlatego w 1996, przygotowując się do odznaczenia 100. rocznicy, poszliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego w Krynicy. Tu znajdują się księgi z naszych okolicznych parafii. Z nadzieją, że powiedzie się odnaleźć dzień i miesiąc narodzenia. Powiodło się, ale okazało się, że rok nie ten. Michał Nesterak urodził się w Muszynce 24 marca 1994 roku. Jako 12. dziecko Onufryja i Marii Nesteraka Kasz już. Przed Michałem urodzili się, nie będę podawał lat, bo Zenobia, Joanna, Maryja, Olena, bliźnięta Joan i Władimir. Pierwszy zmarł po narodzeniu, drugi nie dożył roku. Potem urodziły się córka Anna, Melania, zaś chłopcy, którym nadano imiona zmarłych bliźniąt. Taka była tradycja na Łękowszczyźnie, że jak zmarło dziecię, a szczęśliwe się następne urodziło, to dawano imię tego zmarłego. Jakby on, żeby pozostało wśród nas. Z 10 dzieci tylko 3 synów, Petro, Władimir i Michał, pozostali w kraju. Reszta udała się za chlebem do Ameryki. Petro ożenił się z Melanią Bałuc i gazdował w Muszynce. Władimira i Michała posłał ojciec do szkół w Nowym Sączu. Władimir ukończył gimnazjum w 1911 roku i podjął posadę nauczyciela. Michał Nesterak wstąpił do gimnazjum w 1907 roku. I jak pisze dr Symeon Pysz, chciałem coś powiedzieć, że takie piękne świadectwo dostałem od tego pana Władimira Nesteraka. Takie zielonkawe, ten znaczek austriacki był fajnie widoczny, ale ksero było robione 30 lat temu, marne. A świadectwo tak schowałem, że go nie znajdę. No. Szukałem, starałem się, naprawdę się starałem. Okej. Wychowywał się oczywiście w sądeckiej ruskiej Bursie, gdzie dopełniał wiadomości potrzebne do narodowego, duchowego funkcjonowania. W 1914 roku zdążył ukończyć gimnazjum i następny rok szkolny zgodnie z ówczesnym gimnazjalnym programem miał być czasem przygotowania do matury. Dla zdolnego ucznia była to tylko przechadzka, relaks za 7 lat trudu, czas szczęśliwej młodości przed podjęciem wyzwania dorosłego życia. Późne lato 1914 roku zabrało taką możliwość. Nie rozwijając znanej kwestii, przejdźmy do informacji, wedle której tragedia nie ominęła wsi Muszynka. W tym domu Nesteraków, z którego zabrano ojca Onufryja i 2 jego synów, Władimira i Michała. W domu samotna została matka. Urodziła 13 dzieci i została sama. Tego bólu nie w sile była przeżyć. Żal bezmierny jej słowo zatmył i odeszła, cicha do przodków Abrahama i Izaaka tej strasznej, bolesnej jesieni 1914 roku. Nie znamy dnia. W parafialnej księdze odnośnie zmarłych nie odnotowano tego faktu. Nie wiemy czemu. To znaczy domyśleć się można czemu, jak wszystkich księży pozabierali do Talerhofu, to kto miał wypisywać akty zgonu w księdze Watykalnej. Powróćmy do żywych, jeszcze żywych.
Onufry i Nesterak ze synem Władimirem pozostawali, zdaje się, w Talerhofie do 1917 roku, do końca istnienia obozu. Michaiłowi, tylko studentowi gimnazjum, po niemal roku talerchowskiej katorgi austriackie władze dały możliwość rehabilitacji i posłużenia w potrzebie najjaśniejszemu cesarzowi. W sierpniu 1915 roku, o czym krótko wspomniałem wyżej, przy biografii Symeona Pyrza, wyjechały z Talerhofu pierwsze grupy więzionych przywołanych do CK Armii. Nesteraka, podobnie jak Pyrza, przydzielono do wojskowej formacji w niedalekim od Łemkowyni Talerhofie. W czasie wojskowego przeszkolenia zdążył znów, jak zakończyć gimnazjum za 5:12, zdążył zdać maturę. Później już była marsz-kompania 20 Pułku Piechoty i włoski front. Końcem grudnia 1915 roku już bił się Nesterak za cesarza w okopach na górze Wysoki Pal w Karyntii. Ciężkie to było życie, wspomina Pyrz. Wśród cudzych ludzi, starych służbistów, podoficerów, którzy widzieli w nim niepewnego Rosina. Młody Nesterak zamykał się w sobie i z rezygnacją niósł swój ciężki krzyż. Oficerowie wiedzieli o tym, że siedział w Talerhofie i odnosili się do niego jak do zdrajcy ojczyzny. Dlatego, chociaż z ukończonym średnim wykształceniem, musiał on służyć jak szeregowy żołnierz. Do oficerskiej szkoły go nie posłano, chociaż innych posyłano po ukończeniu 6 czy nawet 5 ukończonych 6, nawet 5 latach gimnazjum. W końcu lutego kompania, w której służył Nesterak i Pyrz, była zmieniona na przednich pozycjach przez inną i wróciła na odpoczynek. Próbujmy, mając przed sobą dosyć dokładną mapę Austrii, określić teren interesujących nas wydarzeń. Najogólniej, chociaż dosyć już zawężenie, to jest właściwie niedostanek. Ta najniższa rzeka. O to chodzi. I tu się będziemy obracać. Najogólniej, chociaż dosyć już zawężenie, można wskazać na dolinę rzeki Gail, prawego dopływu Drawy, do której uchodzi pod miastem Villach. Od południa granicą długiej i wąskiej doliny są Karnijskie Alpy, Karnische Alpen. Gdzieś w tym górskim masywie znajduje się wspomniana wcześniej góra Wysoki Pal. Być może jest to H. na mapie Warte, które za słownikiem odczytujemy jako strażnicza wieża obserwatorium. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, bowiem blisko znajduje się Mauten, jedyne znane z nazwy wspomniane przez Pyrza przy innej okazji miasteczko. Ono jest Być może do Mauten wrócili na odpoczynek żołnierze 20 Regimentu. Po 2 tygodniach odpoczynku posłano ich znów na front, ale teraz już w inne, chociaż na pewno nieodległe miejsce, bowiem Pyrz nie wspominał o jakiejś dalszej podróży, marszu wzdłuż doliny rzeki Gail, tylko że wchodziliśmy długo na bardzo wysoką górę. O przybliżonej identyfikacji miejsca można sądzić i z sytuacji, którą za Pyrzem przytoczymy nieco szerzej.
Wybaczcie mi, że ja tak o tym mówię. Mam w tym pewien cel końcowy. Wieczorem tego dnia przyszła nowa niespodzianka. Oberleutnant kazał zawołać do swojej kancelarii mnie i Nesteraka i mówi: tu jest rozkaz dla was z batalionu, pojedziecie do Klagenfurtu, do Asenterunku. Zdziwiła nas ta wiadomość. Byliśmy do Asenterunku w Talerhofie, więc czemu wołają nas powtórnie? Oberleutnant nie chciał niczego objaśniać, powiedział tylko, że to dla nas dobra nowina, bo teraz na pewno poślą nas do oficerskiej szkoły. Następnego ranku puściliśmy się w drogę. Przeszliśmy wysokie pasmo gór na północ od tej rzeki. I na tej samej stacji kolejowej, gdzie nasza kompania była wyładowana, zapewne po sformowaniu w Tarnowie, wsiedliśmy do pociągu i pojechali do Klagenfurtu. Wysokie pasmo gór, które przeszli Pysz i Nesterak, to Alpy Gailtalskie, Gailtaler Alpen, rozciągające się na północ od strony doliny rzeki Gail. Za nimi w równoległej dolinie Drawy, przedostatnia strona, prowadzi linia kolejowa. Stacja, na której wysiadali, przyjeżdżając z Tarnowa i wsiadali, to prawdopodobnie Oberdrauburg. Przyjaciele mieli w drodze do Klagenfurtu i z powrotem dosyć czasu, żeby porozmawiać o różnych sprawach. Ale jedna myśl była zasadnicza. Pysz od dawna myślał o dezercji. To można było zrobić już nieraz, ale pozostawać dezerterem w granicach dosyć jeszcze stabilnej Austrii nie było bezpiecznym. Trudniejszym do wykonania, ale w konsekwencji bezpieczniejszym było przejście do wroga za linię frontu. Nesterak nie bardzo akceptował myśl Pysza, argumentując: w górach ruszają śniegi, lawiny, zasypują całe kompanie wojska. Jeśli już na to się decydować, to lepiej poczekać do wiosny. Do alpejskiej wiosny było jeszcze daleko, chociaż wedle kalendarza ona już nadchodziła. Po raz ostatni, pisze po 9 latach dr Symeon Pysz, widziałem się z Nesterakiem 21 marca 1916 roku w pierwszej bojowej linii. Tego dnia on był w rezerwie i przyszedł odwiedzić mnie wraz z naszym dobrym znajomym, wolno określającym się Czechem Rozsypalem, również podejrzanym. Ja idę dziś do Italii. Jeśli macie ochotę, zbierajcie się, pójdziemy razem, powiedziałem. Nesterak odmówił, stwierdzając, że dezerterem nie chce być. A zresztą w Italii źle traktują jeńców wojennych, powiedział, ukazując na śnieżne masy, które wisiały na zboczach gór, dodał: jeśli zdecydowałeś iść, to szczęśliwej ci drogi, ale patrz, żeby chłodne Alpy nie pogrzebały cię, nim ujrzysz kwitnące doliny Italii. Pysz szczęśliwie przeszedł ośnieżone Alpy. Po 9 latach od opisanych tu wydarzeń poświęcił drugiemu przyjacielowi cenny artykuł z biografią, uchronił i opublikował jego przepiękną poezję. Powróćmy jeszcze na chwilę do wiosny 1916 roku na białe wierchy Alp. Wyobraźmy sobie czas pożegnania przyjaciół. Każe nam zastanowić się nad tą chwilą fakt posiadania przez Symeona Michaiłowych talerchowskich wierszy. To dziwne. Nesterak odradzał ciężką i śmiertelnie niebezpieczną drogę.
Sam nie zdecydował się iść, ale w ten czas pożegnania wyjął ze serdecznej kieszonki największą swoją cenność, duszę zapisaną w wierszach i powiedział: "Wos to Seman, Brenes, zachowaj, weź to Seman, przenieś, zachowaj". Tak albo podobnie musiał postąpić, powiedzieć, bo jak inaczej wiersze znalazły się w posiadaniu Symeona. Czy przeczuło, że sam je nie uchroni, nie doniesie do lepszych czasów? Wiedział, że w razie czego jego osobiste rzeczy, dokumenty, dokładna jak precyzyjny mechanizm austriacka administracja prześle rodzinie, ale wiersze? To je przyjaciel szczery mi, kto razem zo mną tu w niewoli znuszczania terpić do ludny, milszy od kwitka, što dakoli witczyzna moja krasną wesną wyplekat w kraju podniebesnym. Jeszcze w 14 roku w Talleyrandie pisany wiersz. One nie hołbiły Austrii. Je na wypadek czego trzeba było oddać w dobre ręce. Oddał. Widocznie bardziej wierzył w powodzenie drogi przyjaciela niż w zachowaniu własnego życia. Czemu nie poszedł z przyjacielem? Pozostaje tylko jedno wytłumaczenie. Jego osobowość, jego własne widzenie moralności jednostki i jak członka narodu. W jakim by wojsku nie służył, do jakiego pana wolą czy niewolą nie należał, nie chciał, żeby na jego duszę legł jakiś cień. Nie chciał być dezerterem. Chciał pozostać poetą. Pozostał. Uchronił swoje wiersze, chociaż nie uchronił młodego życia. O losie Nesteraka pisze dalej we wspomnieniach Pysz. Dowiedziałem się aż po wojnie. Zginął on na włoskim froncie 4 sierpnia 1916 roku. To był bardzo zdolny, utalentowany młody człowiek, pisarz, poeta. Dlatego trudno o nim zapomnieć. Tak, trudno o nim zapomnieć. Nie dziwię się słowom Symeona Pyrza. Przecież ja, potomek tak dalekiego już czasu, któremu poszczęściło się tylko wejść do Nesterakowych wierszy, nie mogę się pogodzić z jego przedwczesną śmiercią. Stoję obok cerkwi w Muszynce, obok miejsca wiecznego spoczynku rodziców poety i myślę, czemu nie leży obok nich, tu, na Lampowynie? Czemu nie dożył do naszych czasów? Razem z Pyrzem, razem z Honianką, razem z Rusenkiem, starszymi przyjaciółmi ze sądeckiej ruskiej bursy. Jak wiele mógł stworzyć, jak wysoko podnieść pisane łemkowskie słowo, dośpiewać wymarzoną, wyśnioną pieśń. Dziękuję. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za te niezwykle ciekawe wystąpienia. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza konferencja, to dzisiejsze spotkanie przyczyniło się do... No widzę, że tu pan... Dyskusja jeszcze... Proszę, dobrze. Pane Petre, jeszcze zdania. Tak, nie można jeszcze włączyć tych naszych materiałów źródłowych. Daj na koniec. Dalej. O tu, zatrzymaj się. Byliśmy tam,
choćby duchowo, nie wiedząc, gdzie na pewno jest to miejsce, nad rzeką Gail, tam płynie za naszymi plecami, odśpiewaliśmy wieczną pamięć, byliśmy bardzo wzruszeni, nawet samochody się zatrzymywały, jak śpiewaliśmy. To znaczy albo ładnie śpiewaliśmy, albo coś nas łączyło, że czemu tu stoją i śpiewają, prawda? Ale pisałem właśnie w tej kwestii do naszego wspaniałego historyka Bogdana Horbala, bo on w swojej publikacji dwutomowej o Bartnem bardzo wiele takich wojskowych materiałów podał, odnoszących się też do I wojny światowej, żeby mi pomógł, ale na razie jeszcze było za późno. Jeszcze szukamy. Chcielibyśmy wiedzieć, gdzie naprawdę leży, ale jeszcze nie znalazłem. Mea culpa. Odnieść się trzeba do właśnie w 6 odcinkach zostały przez Pyrza swoje wspomnienia zapisane i on pisze później o pobycie w Italii, ale jako temat mnie absolutnie nieinteresujący już, legiony mnie nie interesowały, nie szukałem, nie znalazłem i nie wiem. Tak, on był w ramach Legionu Czechosłowackiego organizowany. To jeszcze raz bardzo dziękuję. Jak widzimy, temat ciągle jeszcze nie wystarczająco zgłębiony, nie przedstawiony, nie przebadany, więc mam nadzieję, że ta dzisiejsza konferencja i to dzisiejsze spotkanie przyczynią się do dalszych badań, refleksji, publikacji nad Talerhofem, tym co związane z Talerhofem i po Talerhofie, że też staną się impulsem do badań i refleksji nad pamięcią, tożsamością i dziedzictwem, które kształtowały naszą historię. Bardzo dziękuję Państwu. Co do publikacji, tak, tych tekstów z konferencji, w tym roku będziemy jeszcze publikować cyfrowo taki skrót wszystkich wystąpień z materiałem fotograficznym, archiwalnym, a na przyszły rok planujemy wydać pełnowymiarowe wydawnictwo, publikacje ze wszystkimi wystąpieniami. Tu już nie będziemy prelegentów ograniczać do ilości materiału, a mam już też informację, że są osoby, które chciałyby napisać, nie mogły dzisiaj wystąpić, a chciałyby napisać artykuł, więc będzie to na pewno takie szersze wydawnictwo i mam nadzieję, że uda się zdobyć dofinansowanie na jego wydanie. Dziękuję Państwu bardzo.